Previously on Gothic. Podczas długich lat swego panowania Robar zdołał pokonać wszystkich wrogów królestwa. Oprócz jednego. Król potrzebował mieczy i tarcz dla swego wojska. To też wkrótce każdy przestępca, niezależnie od występku, jaki popełnił, zmuszany był do pracy w kopalniach rudy w Korinis. Niespodziewanie coś zakłóciło delikatną strukturę zaklęcia i... zostaliśmy uwięzieni przez nasze własne dzieło. Nie wiedział, co go czeka, a to właśnie on miał wszystko odmienić. Skazańcze, mam dla ciebie propozycję. Ten list musi dotrzeć do arcymistrza kręgu magów ognia. Niech będzie. Zaniosę wasz cenny list. Pod jednym warunkiem. Oszczędźcie mi reszty tej paplaniny. Witamy w kolonii. No już, wstawaj. Nazywam się Diego. Jestem tu, by udowodnić wszystkim nowym, że najlepszym miejscem dla nich będzie stary obóz. Kim jest Gomez? Gomez jest najpotężniejszym z magnatów kierujących handlem rudą. To on rządzi w starym obozie i ma najwięcej do powiedzenia w całej kolonii. Hej, to ciebie dziś zrzucili tutaj, co? That's Zgadza me. się. W takim razie uważaj na ludzi z nowego obozu. Chcesz powiedzieć, że król wymienia kobiety na rudę? Aż do dziś. Or if you run. Nice. That's it. And I use the forward attack as a finisher, okay? And I want to use my step forward technique and then a finisher up close. Yes! We can upgrade further. We can replace this rusty sword with the old sword. Kiedy trafisz do starego obozu, poszukaj mężczyzny imieniem Mordrag. To jeden z naszych. Za kilka bryłek rudy można u niego kupić wiele wartościowych rzeczy. Ścierwojady, tak nazywamy te wielkie ptaszyska, należy atakować jeden po drugim. And this is how you can pull enemies. Sometimes. Different enemies behave differently. Nie nowy. Stary obóz leży pod mostem. There is in fact no old camp under the bridge. You can be a smartass, which is my favorite option. Jasne. Zamierzam przejąć kontrolę nad całym obozem. Ej, facet jest całkiem zabawny. Nie lubię zabawnych facetów. Well, someone's in a bad mood. I'm talking about the dead god over here. First of all, he was wielding a withered axe. The withered axe deals 1 point of extra damage, which might not seem like much, but from now on we can take down adult scavengers with 3 rather than 4 hits. Amulet of the Dead God, it says neck on the back, protection against weapons 5. And this entire pack will be eliminated. We got hit twice, and that's it. And you could have seen already the Withered Axe's range being far longer than the old sword, how much it kept us away from us. This is an incredible boost, and look at the tiny amount of damage we got all of a sudden. Co tu robisz? 100 experience nie points. Tu zbyt często gości. He might not like you poking around in his chest, but on PC he's fine with that, and we get Cavalry's Key, Teeth, Wolfskin, Torch, Beer, Lockpick. We have a Torch, again, Beer, Lockpicks, and Skin of a Shadow Beast, value 10. Remember, you sell everything at half the value, so that's 50 and 50 ore, so 100 is what you get for selling those. I'm gonna show you Merchant Interface in a while. Another spell scroll. It unfortunately doesn't show the name of the spell on the spell scrolls. Maybe you can climb the brickwork there. You know what? Let's try it, just for funsies. Anyway, can you... Okay, now I'm excited. What does the view look like from up there? Oh, nice! We see the little canyon with the snappers over there, leading to cave. The path forks further under some stone archway. There's a lizard over there. My god. This is so cool. What I want to show you is that the bows Carol on sells are the worst bow in the game, short bow. And I said we don't have a bow, and I just realized we found one in his cave for free, so we already don't have to purchase that. But there's Rider's Bow, which deals 4 extra points of damage, but requires 2 more points of dexterity. But do not buy this, guys, even if you have the dexterity for it, because I'm gonna show you how you can get an even better bow for free. And now
we can move on in front of the old camp's northern gate. And I know last time we were here, that guard was pretty angry, but occasionally the NPCs will cool off. So hello and welcome everyone to Let's Play Gothic Classic, as we call it nowadays. This is 115 speaking, and I hope you were looking forward to this episode as much as I was. Today is gonna be a little bit different. Last time we were trying to survive and explore the surrounding area around the old camp. Today is gonna be all about talking to people. So it's gonna be very different, and it's going to show you a very different aspect to this action RPG, right? But what I'd like to say is that there'll be plenty of dialogue, and whilst in theory we should be safer, we are gonna get repeatedly screwed by people, and it's gonna result in one of the hardest situations in the game that we'll need to overcome via being resourceful and getting our hands on some good equipment. Furthermore, we should unlock 6 achievements today, so it's gonna be a very eventful episode. Let's do it. First of all, the last time we talked to these guys, there was a bit of hostility. Szukasz kłopotów? That's what I'm talking about, but they cooled down. Coś nowego? Nie, wszystko po staremu. Look, we're bonding over small talk now. Isn't this excellent? Anywho, let's enter. And please guys, do not touch the winch. It actually works. It can collapse the gate, but you're gonna get it if you touch it. And let's keep this hidey hole over here in mind. There is a very good bow there, but I'm gonna dedicate an entire episode later on to robbing the entire old camp. For now, let me show you how to unlock the first achievement in case you feel a bit shy and uncomfortable around people. Yep, that's it. Barely hidden. Get it? Because it's a barrel? Anyway, this, my friends, is a remnant of what used to be stealth mechanics in an unreleased version of the game, and when being chased by guards or something, you were supposed to be able to hide in these barrels, and they would not be able to find you. In the version of the game that actually released, this unfortunately does nothing. But I'm gonna try and show you every single barrel like this in the game, just for fun. It's really cute that it's there, and it's an easy achievement unlock. Nevertheless, we are in a new place, and I always like to talk to the more generic people, just to essentially get the idea of how they feel living here. Jak wygląda życie tutaj? Jeśli przysłali cię magnaci, powiedz im, że nie szukam kłopotów. Ode mnie nikt się niczego nie dowie. Wystarcza mi to, co nam dają. Nikt mnie nie przysyła. Dopiero co tu przybyłem. Żółtodziób, tak? Nowi zawsze pakują się w jakieś paskudne kłopoty. Nie chcę mieć z tobą nic wspólnego, jasne? So people at the bottom of the food chain, so to speak, seem to be scared out of their minds. Chciałbym dowiedzieć się czegoś więcej o waszym obozie. Powinieneś pogadać z cieniami. Oni będą mogli powiedzieć ci więcej niż ja. Tylko uważaj na siebie. Większości z nich nie można ufać do końca. Fair enough, we're gonna talk to Generic Shadow very early on. Kto tu rządzi? Fletcher, Bloodwyn i Szakal zbierają w zewnętrznym pierścieniu pieniądze za ochronę. Każdy z nich ma swój rewir. Tak długo, jak są po twojej stronie, jesteś bezpieczny. Funny, I would expect diggers to say Bloodwyn, Jekyll and Neck, as we'll find out later, but they're already talking about Fletcher. Chcę do was dołączyć. Nie bardzo wiem, czemu miałbyś chcieć na ochotnika pracować w kopalni. Ludzi takich jak ty spodziewałbym się raczej w zamkowej straży. Oh, isn't that nice? They already see a potential in us. Gdzie znajdę Diego? W ciągu dnia przesiaduje zwykle z Torusem przed wejściem do zamku. And that leads me to my second question. Where the hell is Taurus? Gdzie znajdę Torusa? Zwykle kręci się przy wejściu do zamku. And this is really nice. You can only ask for these directions to these key people if you heard about them or talked to them before. So these are gradual unlocks. It's not there available from the very beginning, okay? Now, I also want to talk to this shadow over here. Cześć. Czego chcesz? I want to become a shadow. Chciałbym zostać cieniem. Czyżby? Rozmawiałeś już z Diego? Od razu wiedziałem, że Kinda. Tak, rozmawiałem. To świetnie. Słuchaj go we wszystkim. Mnie to nie zaszkodziło. W każdym razie poważnie. Okay, so we keep hearing about, good things about Diego. Chciałbym... Czyż? Seems to be a reasonable fellow. What happens if we say no? Jeszcze nie. Więc zrób to czym prędzej. Znajdziesz go przy wejściu do zamku. Now I'm gonna talk to this shadow later a little bit more. For now, let's talk to another member of the hierarchy, the guards, who are apparently above shadows. So, small Co talk. słychać? O tobie nic. Dopóki nie dołączysz do któregoś z obozów, ludzie będą cię ignorowali, chłopcze. Fair enough.
Kto tu rządzi? Torus trzyma rękę na pulsie. Diego jest jego porucznikiem. Jeśli naprawdę chcesz do czegoś dojść, powinieneś porozmawiać właśnie z nimi. So right now we have the impression it's Diego, Torres and what? Gomez? Wszyscy tutaj pracują dla Gomeza? Nie, większość z tych ludzi to zwykli kopacze. Dla Gomeza pracują tylko cienie. No i my, strażnicy. Co robią kopacze? Dobre pytanie. Te krety nie powinny być nigdy wypuszczane z kopalni. Po jakimś czasie spędzonym pod ziemią, kopacze wychodzą na górę, żeby przepuścić swój urobek. Jak już wszystko wydadzą, wracają do kopalni i tak przez całe życie. Wyglądasz mi na Maybe. kogoś stworzonego do czegoś więcej niż machanie kilofem. Pogadaj z Torusem, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Okay, they seem to see something in us. That's probably because they haven't seen our character sheet. Nevertheless, it's a nice explanation of the hierarchy, and it's interesting when you think about it that all these people used to be diggers in the past, under the king's regime, then there was a rebellion, and now they're just fleecing diggers. Maybe not entirely the same way, like back before Gomez's rebellion, but it's very similar to that. Jaką funkcję pełnią cienie? Cienie dbają o to, żeby ludzie wypełniali polecenia Gomeza. Większość z nich to zwykłe lizusy próbujące piąć się do góry. Jeśli chcesz dojść do czegoś w tej kolonii, powinieneś zacząć jako cień. Jak odsłużysz swoje bez żadnej wpadki, kto wie, może zostaniesz jednym z nas. Jak już będziesz u Gomeza, nikt z kolonii nie będzie ci uprzykrzał życia. Oh, that sounds lovely. So tell me more about the Czym się guards. zajmują strażnicy? Pilnujemy porządku w obozie i dbamy o bezpieczeństwo kopaczy. Gomez wypłaca nam żołd. Dodatkowo kopacze płacą za ochronę. To całkiem lukratywne zajęcie. So they're paid by the ore barons and they fleece the diggers. Nice. Okay. So how can we join the guards? Here we go. Co mam zrobić, żeby zostać jednym ze strażników Gomeza? Ty? Chyba żartujesz. Myślisz, że możesz tu przyjść i tak od razu dostać się na sam szczyt? Strażnicy Gomeza to najlepsi z najlepszych. Będziesz musiał We've powoli seen piąć next. się do góry i udowodnić swoją lojalność jako cień. Okay, this to me is odd because the shadows actually sounds like specialized agents, whereas guards are just generic meatheads. I don't understand why guards are above in the hierarchy, but okay, fair enough. Them's the rules. Guy with the name Grim, I'm sure we can trust him. Jestem tu nowy. Żółtodziób, co? Nazywam się Grim. Też jestem tu od niedawna. Wrzucili mnie niedługo przed tobą. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Jak wygląda życie w kolonii? Nie jest źle, jeśli zapłacisz strażnikom za ochronę. Może. Let's keep this in mind for later, guys. And look, we're already bonding with another newcomer. Co mam zrobić, jeśli chcę zostać przyjęty do tego obozu? Na początek musisz zostać cieniem. W tym celu poszukaj sobie jakiegoś wpływowego opiekuna. Kogoś, kto wyjaśni ci, co w trawie piszczy i wskaże ci właściwą drogę. Na twoim miejscu trzymałbym się blisko Diego. Ja tak zrobiłem i nie żałuję. On podda cię testowi zaufania. Dla każdego wygląda on trochę inaczej. No i musisz wypełniać jeszcze zadania zlecane ci przez cienie. Jeśli ci się uda, zostaniesz jednym z nas. So we keep hearing great things about Diego, but what's this A jak test wyglądał you twój mentioned? test zaufania? Tego nie mogę ci powiedzieć. O takich rzeczach lepiej nie mówić głośno. So a dirty job for one of the shadows, no doubt. Okay, fair enough. Now that we listened to Grim's advice, let's try and put that to the practice. There is a friendly ty! guardsman here. Mówisz do mnie? Ostrzegam cię. Everyone's Tacy jak favorite ty Bloodwing. mogą napytać sobie biedy. W końcu większość z tutejszych ludzi to straszne zbiry. Wydaje się im, że mogą tu robić, co im się żywnie podoba. No ale my im na to nie pozwalamy. Gomezowi zależy na spokoju w obozie, a do nas, strażników, należy dbanie o porządek. Oczywiście jest to bardzo wyczerpujące i kosztowne zajęcie. Dlatego właśnie chcecie prosić o drobne wsparcie finansowe, na znak przyjaźni. Ty pomożesz nam, a my pomożemy tobie. Jeśli będziesz miał kłopoty, możesz na nas liczyć. That sounds a lot like a Grozisz mi? threat. Wręcz przeciwnie, oferuję ci pomoc. Okay, now there's two ways you can go about this, guys, and if you want to make progress for an achievement, living dangerously, you need to refuse and get into all sorts of trouble. However, I like to pay the first time I talk to Bloodwing to emphasize what an actual asshole he is. And don't worry, paying him now is not gonna prevent us from getting the achievement a little bit later in today's episode. So, let's start out friendly and make friends in this place. We're a newcomer, we're on our own. This is the obviously smart thing to do. Czemu by nie? Ile mam ci zapłacić? Niewiele. 10 bryłek rudy, to wszystko.
Be very careful, guys. If you say you don't have tenor and you do, he's gonna take everything you have on you as part of the conversation and you're not gonna be able to defend yourself. So just at this point give him the 10-0. Myślałem, że Proszę, skończyło oto się ruda. dawno temu. Przyjaciół nigdy nie za wielu. Widzę, że Indeed. mądry z ciebie gość. Od tej pory będziemy cię mieli na oku. Ale to nie znaczy, że możesz tu robić, co ci się żywnie podoba, jasne? Honestly, that feels pretty zobaczenia. good to be watched W over. obozie nie musisz się See? niczego obawiać. Będziemy mieli na ciebie oko. And look, Bloodwind's name turns green now. Witaj. Do zobaczenia. W obozie nie musisz się So a unique end of the dialogue line and unique greeting when you talk to him, seeing as his name is now green. By the way, the original PC and probably console versions will not have this named colored name feature either. I just have modded it in to show you the disposition of NPCs. Stój! Co się dzieje? Nie wolno ci wejść do zamku bez pozwolenia. Wynoś się stąd! If we take another step. Ogłuchłeś? Jeszcze jeden krok, a nakarmię tobą robaki. Now guys, on PC, you can absolutely draw your weapon and make it through the castle gate. This doesn't work on the consoles and I want to respect it, okay? So, for now, let's try to convince the guards. I'm sure that always works. Mógłbyś od czasu do czasu zrobić coś bardziej ekscytującego. Na przykład wpuścić kogoś potajemnie do zamku. Bardziej ekscytującego powiadasz. Ha! To całkiem dobry pomysł. Już od dawna nie obiłem nikomu twarzy. Message understood. Loud and clear. Muszę się dostać do zamku. A to ciekawe, bo ja muszę się wydostać z tej przeklętej kolonii. Mam ciekawsze rzeczy do roboty niż pilnowanie, żeby tacy jak ty nie włóczyli się, gdzie ich nie proszono. Mógłbyś mnie po prostu wpuścić. Nie mógłbym. To działka Torusa. Okay guys, we've been trying to avoid this impressive looking man in an absolutely badass looking armor for a while, but let's now talk to him. Like, it's clear now what we need to do. So, Pewnie nie będziesz chciał wpuścić mnie do zamku. Tylko ludzie Gomeza mają prawo wstępu. okay. But we need to deliver a letter for the High Magician of the Circle Muszę of się Fire. dostać do zamku. Mam list do arcymistrza magów ognia. I myślisz, że wpuszczę cię tak po prostu do środka, żebyś oddał list i zgarnął nagrodę? Well, yes. Tak. Dobra, pokaż ten list. Nie ma mowy. Zapomnij o tym. W porządku, And już Torres will grab zapomniałem. the reward. Yeah, right. Okay, so let's try bribery. Czy za odpowiednią sumkę mógłbyś mnie wpuścić do zamku? Za odpowiednią sumkę. Ile? No cóż, liczenie rudy musi potrwać odpowiednio długo. Dość długo, żeby całkowicie pochłonąć uwagę moją i moich chłopców. Korzystając z naszej nieuwagi, mógłbyś przemknąć się do środka. Czyli ile konkretnie? Myślę, że przeliczenie 1000 bryłek zajmie nam wystarczająco dużo czasu. 1000 bryłek? Cóż, gdybyś dołączył do Gomeza, mógłbyś wejść do zamku za darmo. I see where this is going. You know what, guys? This is gonna go nowhere. Let's just try it one time. Masz tu swoje 1000 bryłek rudy, a teraz pozwól mi przejść. Próbujesz mnie okpić, chłopcze? Nie masz 1000 bryłek rudy. He did not like that. Okay, so the only choice now is, okay, let's just work for Gomez. We want that reward. Chcę pracować dla Gomeza. Czyżby? All A of a czemu sudden. myślisz, że Gomez chciałby, żeby ktoś taki jak ty dla niego pracował? Because we have a letter? Diego powiedział, że to ty podejmujesz takie decyzje. A? Jeśli Diego uważa, że jesteś w porządku, to czemu sam się tobą nie zajmie? Słuchaj uważnie. Diego podda cię najpierw testowi. Jeśli on uzna, że się nadajesz, ja wpuszczę cię do zamku na spotkanie z Gomezem. To, co będzie później, zależy już tylko od ciebie, jasne? Porozmawiam z Diego. So we just set up a job interview, but let's see if maybe there's a shortcut. Dlaczego sam nie poddasz mnie próbie? To nie takie proste, chłopcze. Nowy, który chce tu do czegoś dojść, potrzebuje opiekuna. Tym opiekunem musi być jeden z ludzi Gomeza i to właśnie on podda cię próbie. A jeśli narobisz kłopotów, to on poniesie za nie odpowiedzialność. Takie są tutaj zasady. Guys, connections. Establishing rapport is the most powerful thing you can do in Gothic games. I love this so much. Na pewno znajdzie się dla mnie jakieś zadanie. Nie, rzeczy, którymi zajmują się strażnicy, przerastają twoje możliwości, chłopcze. Trzymaj się poleceń swojego opiekuna. Potrafię sprostać każdemu zadaniu, które mi powierzysz. Aż tak ci Let's zależy not na overpromise. wkładce. Jest jedna rzecz, którą może się zająć wyłącznie człowiek niebędący w służbie Gomeza. Ale uprzedzam cię, jak to schrzanisz, będziesz miał nie lada kłopoty.
Jestem gotów. To, co ci za chwilę powiem, musi pozostać między nami. Rozumiesz This is important, się? guys. Jasne. Pewien człowiek z nowego obozu sprawia nam problemy. Nazywa się Mordrak. Mordrak, I we heard about przywłaszczył him. sobie Kiedy trafisz do starego obozu, poszukaj mężczyzny imieniem Mordrag. kilka rzeczy należących do magnatów. Oczywiście to samo można powiedzieć o wielu szkodnikach z nowego obozu, ale Mordrak ma czelność zjawiać się w naszym obozie i odsprzedawać nasze rzeczy naszym chłopcom. A to już za wiele. Niestety Łajdak wie, że nie mogę z tym nic zrobić, Dlaczego? bo jest pod opieką magów. And let me guess, Mordrak has access to the castle and that's how he's able to steal. Dlaczego magowie bronią Mordraga? Bo służy im za posłańca. Nasi magowie utrzymują kontakty z czarodziejami z nowego obozu. Często wymieniają informacje za pośrednictwem gońców. Podejrzewam, że nieźle się wkurzą na wieść, że coś przydarzyło się ich kurierowi. A co ze mną? Co magowie mogą mi zrobić? Jesteś tu nowy. Nic ci nie będzie. What? No, Ale we ja won't be odpowiadam okay. za wszystko, co robią moi ludzie. Dlatego musisz trzymać język za zębami. Taurus is just taking advantage of us. If the fire magicians kill us for killing the courier, Taurus doesn't care. His problem is resolved essentially. Widzę, że masz trochę problemów z magami. Tak. I to problemów, które niełatwo rozwiązać. Kilka lat temu jeden z cieni próbował zasztyletować we śnie arcymistrza magów ognia. Faceta znaleziono potem w zewnętrznym pierścieniu. Jeśli chodzi o ścisłość, rozsmarowanego po całym zewnętrznym pierścieniu. Okay, they are building up mages as incredibly powerful, and I like this a lot. Gdzie znajdę Mordraga? Kręci się przy południowej bramie po przeciwnej stronie zamku, tuż za wejściem. Sukinsyn boi się pojawiać bliżej centrum. Chcesz, żebym go zabił, tak? Chcę mieć pewność, że już nigdy więcej się tu nie pojawi. Jak to osiągniesz, to już twoja sprawa. That is not entirely true. Zajmę And się in tym. fact, guys, the way you deal with Mordrak, and it's one of the most complicated quests in this game, can make Thoros either content or very happy, and that could affect the brownie points achievement, okay? So I just want to be very careful about how we handle this, not in today's, but in future episode. Oh, let's check the journal entries, because there have been quite a few. Admission to the old camp was just updated with Taurus told me that I should talk to Diego, so we have a job interview lined up just to deliver the bloody letter. And my theory is that Taurus enjoys keeping the letter away from the fire mages because he hates mages so much. So he could get into trouble, but no one's gonna find out because we cannot get in, essentially, and there's a certain pleasure he derives of keeping the courier away from the mages and not letting him deliver what they need, essentially. That's just my theory, why Thoris behaves this way. When it comes to his quest, Thoris asked me to remove a rogue called Mordrak from the camp. It's up to me how I do it, but nobody must find out that Thoris is involved. Mordrak is at the south gate at the back of the castle. When they say nobody, what that really means is just you cannot tell Mordrak that Thoris is behind this. Otherwise, he will tell magicians and there'll be a lot of trouble, and Thoros will be very angry even if you deal with Mordrak. So, but that is for future episode. For now, we have that job interview lined up. Rozmawiałem z Torusem. I co ci powiedział? Mówi, że będę mógł dołączyć do starego obozu, jeśli ty uznasz, że się nadaje. Widzę, że czeka mnie dodatkowa robota. Zaczynamy od razu? Najpierw powinieneś dowiedzieć się kilku rzeczy. Okay, you know what? Let's start from the top. Tell me about the old Opowiedz mi o starym obozie. To największy i najpotężniejszy z 3 obozów. Gomez i jego ludzie kontrolują kopalnię, a tym samym cały handel ze światem zewnętrznym. Raz w miesiącu król przysyła nam wszystko, czego potrzebujemy. Mamy staruszka w garści. Kapujesz? Przysyła nam broń, chleb, mięso, wszystko. Ty też możesz mieć w tym udział. Musisz tylko dołączyć do ludzi Gomeza. Sounds good, and when you think about it, the entire war against the orcs is dependent on Gomez right now and the old camp. Despite them being bastards, they're actually helping the human kingdom of Myrtana keep the orcs at bay whilst this is working. So, sounds good, and what do we have to do to be accepted? Co And get powinienem access to those wiedzieć, zanim luxurious zostanę goods? przyjęty do starego obozu? Jeśli chcesz do nas należeć, musisz najpierw zaplusować u kilku ludzi. W zewnętrznym pierścieniu możesz spotkać paru wpływowych ludzi, głównie cieni. Jeśli uda ci się ich do siebie przekonać, twoje szanse wzrosną. Później czeka cię test zaufania.
Oprócz tego musisz się jeszcze wiele nauczyć. Im więcej nowych umiejętności zdobędziesz, tym cenniejszy będziesz dla nas. So guys, three things. Brownie points, which is the general approval of all the influential people in the old camp, and that's going to be an odyssey we are going to embark on to earn the brownie points achievement and reach the maximum, although it might work in a couple of different ways, and I'm going to try to cover every scenario. It can also vary just how happy Thoris will be, and maybe just him being content with you dealing with Mordred in a certain way might not actually unlock the achievement, so I want to have all bases covered in a future episode. We also need to do so-called test of faith. Grim already mentioned something like that, and we also need to learn a few things. Now, for the brownie points system or getting accepted, you are only required to learn something new for one specific influential person that Diego is going to tell us about right now. And this is essentially summed up in this journal entry. So, who can teach me? Kto może mnie czegoś nauczyć? Zacznij od rączki. To najzręczniejszy człowiek w obozie. Miej oczy szeroko otwarte, a na pewno znajdziesz wielu ludzi, którzy zechcą cię czegoś nauczyć. Gdzie znajdę rączkę? Jego chata stoi nieco na uboczu, zaraz przy murach zamku. Idąc stąd, udaj się w stronę areny. Przy zamkowej bramie pójdź w You lewo. know, I get why they call the To właśnie Master droga Thief do Fingers, but it sounds more like someone who's very popular with ladies. Okay, now Diego, can you teach me something? Możesz mnie czegoś nauczyć? Tak, mogę ci pokazać, jak zwiększyć swoją siłę lub zręczność. And this makes Diego one of the most important and useful people in the entire colony, raising strength and dexterity. We're actually going to be raising that dexterity Wróć sooner than you niedługo. might think. Musisz się jeszcze wiele nauczyć. Now, what about other important people? Gdzie znajdę te ważne osoby? Cóż, na jednego z nich właśnie patrzysz. Ważne Poza tym osoby. jest jeszcze Torus. Jego już znasz. Co do pozostałych, sam musisz ich rozpoznać. Jeśli nie jesteś w stanie tego zrobić, to i tak nie masz tu czego szukać. Najlepiej przejdź się po zewnętrznym pierścieniu i porozmawiaj z ludźmi. That's what we'll do, and that's going to be the essentially topic of today's episode. Just walking and talking to people. Now, in case we don't really belong here, what about the other two A co z camps? pozostałymi obozami? Te dwa obozy zamieszkują szaleńcy, którzy próbują się stąd wydostać za wszelką cenę. W zachodniej części kolonii znajduje się nowy obóz. Rezydują tam magowie, którzy myślą, że uda im się wysadzić barierę, jak tylko zbiorą dostatecznie dużo rudy. No i są jeszcze świry z sekty na wschodzie. Ich obóz znajduje się na środku bagna. Oni z kolei czekają, aż ich bóstwo pomoże im się stąd wydostać. Wygląda na to, że jeszcze trochę poczekają. Na twoim miejscu nie traciłbym czasu na zadawanie się z szaleńcami. Guys, everyone underestimates the Brotherhood, but they're closer to the truth than anyone else. Anyway, tell me about the barrier. Opowiedz mi jeszcze o barierze. Nie ma za bardzo o czym mówić. Jest nie do sforsowania. A co się stanie, jeśli po prostu spróbuję stąd wyjść? Ostatni, który tego spróbował, dotarł na drugą stronę jako trup. But they Przez still to succeeded przeklęte in getting magiczne out. pole można wejść, ale już nigdy się stąd nie wydostaniesz. Jeśli jest stąd jakieś wyjście, znajdę je. Tak ci śpieszno, żeby się stąd wyrwać? Dopiero co tu trafiłeś. I like Diego. Whatever situation he's in, he's gonna try and make the best of it. Okay, so what's this test of faith Na czym about? polega test zaufania? Będziesz się musiał wybrać do starej kopalni. Tam znajdziesz faceta imieniem Jan. Od niego dostaniesz listę. To bardzo ważny dokument. Zawiera spis wszystkich rzeczy, których potrzebują od nas ludzie z kopalni. Postaramy się, żeby dostarczono je z następnym konwojem. Żaden problem. Właśnie, że jest problem. Listen Ta closely, guys. lista nie może wpaść w ręce ludzi z nowego obozu. Jak już powiedziałem, to bardzo ważna lista. Jeśli nie zawalisz, daleko tu zajdziesz. What Diego just told us, that the list we're supposed to get from the old camp's mine must not get to the new camp, is essentially a hint of what you can do with it. If you pay close attention to the dialogues in Gothic, you are going to learn so many different quest solutions, and this is absolutely one of them. Okay, guys? Let's now check the new entries. We just unlocked the entries for Fingers, being able to teach us thieving skills, pickpocketing and open locks. If you remember me talking about this in the previous episode, you know how I told you they're completely useless. But I want to show you at least the unique dialogues associated with learning it, and also the pickpocketing we are gonna master for a separate alternate run
just to unlock the achievement for pickpocketing people in a future episode. I'm gonna have a dedicated old camp crime spree episode, essentially. And then, of course, Diego can teach us strength and dexterity, incredibly useful. And now Diego has sent me to the old mine. I'm supposed to get a list from a guide called Ian. That list must on no account fall into the hands of the new camp. They will even mention this in the journal, so you don't forget it's important to the new camp. Skoro ta lista jest taka ważna, skąd pewność, że Jan wyda ją komuś takiemu jak ja? Bo powiesz mu, że przysłał cię Diego. Tak zrobię. Okay, and where can we find Gdzie it? znajdę starą kopalnię? Porozmawiaj z Grahamem. To nasz kartograf. Gdzie mogę zdobyć jakąś mapę? Popytaj ludzi w starym obozie. Mieszka tam jeden kartograf. Powiedz mu, że ja cię przysyłam i że potrzebujesz mapy. Z niej dowiesz się, gdzie leży kopalnia. Graham mieszka na lewo od północnej bramy. So right across the street. Also, this is the second time we hear about both Mordred and Graham, meaning Rex and Redford and Drex were very well informed when we talked about them. Okay, we can also ask about the esteem. I want to do this later on, Trzymaj się. probably in day 3, once we have accepted a lot of quests. And for the purpose of Diego describing the quests we have embarked upon. It's a really interesting summary to hear. Anyway, now that we have a test of faith, we can ask Grim about his test of faith. A ty jak sobie radzisz? Rozmawiałem już z Dexterem, Złym i Rączką. To jedni z najbardziej wpływowych ludzi w zewnętrznym pierścieniu. Incredibly useful bit of information if you're a first-time player. So, Dexter Slime Fingers are influential. Shadows, there we go. And also, we have 2 new entries about the test of faith that we just need to tell Ian. Diego sent us, as easy as that. Although, I imagine anyone lying Diego sent them would think of the same line. And Graham will give me a map. I can find it to the left of the north gate. Okay, we're gonna go there very soon and do some business with him. Now I would like to go back to this generic shadow over here because he is actually gonna send us to someone else. So, let's ask about the camp. Co możesz mi powiedzieć o obozie? Chyba najciekawszą częścią starego obozu jest targowisko. Jeśli chcesz coś kupić, wal tam jak w dym. Znajdziesz je pod tym wielkim zadaszeniem, w południowej części zewnętrznego pierścienia. Wal tam jak w dym. I love these Polish expressions. Okay, and what should who should I know around here? Kogo warto tutaj poznać? Jak podpadniesz strażnikom, porozmawiaj z Grawo. Znajdziesz go na kąpielisku obok bramy do zamku. There's a bathing On place here. zajmuje się ludźmi, którzy wplątali się w kłopoty. Zwłaszcza nowym zdarza się to niezwykle często. Now guys, I am happy that we learned about gravel and that people in the old camp bathe, but let me show you the place. A little bit of detail, the Switch version fixed a water particle effect from that castle drain in here, so essentially people in the outer ring are bathing in the sewers of the castle. If this doesn't highlight the hierarchy, nothing else will. This is perfect. Anywho, what's up? Co słychać? Odkąd rzuciłem robotę w kopalni, nie mogę narzekać. A skąd bierzesz środki na utrzymanie? Pomagam ludziom w rozwiązywaniu ich problemów. Jeśli podpadniesz któremuś z wpływowych ludzi, zgłoś się do mnie. Razem coś wymyślimy. This unassuming man, how can he help us? Gdybym miał kłopoty, ty mógłbyś mi pomóc? W jaki sposób? No, załóżmy, że nadepnąłeś na odcisk Torusowi. Lepiej nigdy nie włazić mu w drogę, ale wypadki się zdarzają. That can happen more Torusz easier than you potrafi think. być bardzo uparty. Jak raz się na ciebie wkurzy, nie będzie chciał zamienić z tobą słowa, a to już bardzo niedobrze. Jako żółtodziób musisz go mieć po swojej stronie, więc przychodzisz do mnie i mówisz, w czym rzecz. Znam tu wiele osób, z których zdaniem liczy się nawet Torus. Oni szepną o tobie dobre słówko i Torus przestanie się na ciebie boczyć. Oczywiście, chłopcy nie zrobią tego za darmo. Takie przysługi kosztują. A ja pilnuję, żeby ruda trafiła do właściwych osób. Guys, I'm amazed that people trust whatever Gravo says, knowing that he's in the business of telling nonsense to people to convince them someone's a good guy. But maybe not everyone knows Gravo does this service. I mean, we learned about this from a shadow, right? Możesz mi powiedzieć, These are like the które cienie informants należą of do the old najbardziej wpływowych? Chcesz mieć po swojej stronie najważniejszych ludzi? Co? Najpotężniejszym z cieni jest Diego. Oh, thank Do God. jego He zaufanych seems ludzi like the należą most reasonable. Rączka, Świstak i Zły. Dexter i Fisk handlują na targowisku. Mają szeroką likes Dexter klientelę, and w tym Fisk. nawet strażników, więc są dość wpływowi. No i jest jeszcze Skaty.
On rządzi na arenie, organizuje walki, takie tam. Wielu ludzi jest mu winnych pieniądze, więc on również jest sporą szychą. Skete is also a good warrior who can teach us how to handle one-handed weapons. Now, knowing who the influential people are, and this is also unlocked an entry about merchants with Dexter and Fisk, it would have unlocked the other entries, but we already knew those from Grimm, for example. But there are many sources of information you can get here in your investigation. So now we know Dexter and Fisk are traders in the marketplace. Now, if we ask for Możesz help... mi pomóc? Chyba mam kłopoty. Mogę spróbować, ale uprzedzam, moja pomoc będzie cię kosztowała od 100 do 500 bryłek rudy. Now, I've never actually used Gravo's services. I'm just assuming Diego costs 100, Gomez costs 500, and Thor is something in between, maybe 300 or something like that. Pomóż mi z Diego. Z tego, co mi wiadomo, nie masz z nim żadnego zatargu. And he's gonna say the same thing about anyone because Diego, Torres and Gomez are Pomóż mi z neutral. Torusem. Neutral Z means tego, we're co not in mi trouble. wiadomo, If nie they were masz z nim orange, żadnego zatargu. then we'd be in trouble, and this would instantaneously turn the orange-colored name into Pomóż white mi z one. Gomezem. Z tego, co mi wiadomo, nie masz z nim żadnego zatargu. And you can get into trouble with Torres depending on how you handle Mordrak, and you can get very easily into trouble with Gomez, okay? So anywho, really wanted to show you what Gravo over here is all about. Now we have a choice how we want to go around the entire ring. For now, I would like to step on this side. My friends, this is a bad side to step into, because of the most dangerous character of the entire Gothic trilogy. Hej kolego, nowy? Chyba cię jeszcze tu nie widziałem. Przyłączę się do ciebie na chwilę, jeśli nie masz nic przeciwko. Przyda ci się przyjaciel. Yeah, this sounds safe. Politely get lost. Spadaj. Oho, nie jesteśmy w humorze, co? Lepiej będzie, jak pójdę z tobą. Great. Powiedz, dokąd idziemy. A może to niespodzianka? Uwielbiam niespodzianki. Guys, we have now started, maybe unknowingly, progress for an achievement concerning Matt over here. Now, there are a couple of ways you can handle this. You can either have him tag along as you explore the outer ring of the old camp, and that's originally what I really wanted to do. To be constantly interrupted by this guy to see how annoying he is and learn more and more about him. However, on my PC version of the game, this causes problems when talking to other people, and Mud wants to interrupt that. It will cause him to constantly shake his head, and Nameless Hero's lines being interrupted, not by Mud, but by the other NPC he's talking to. It's a weird glitch that happens if you have Mud along. So, maybe this is not the case on consoles, and in such cases I recommend you take him along as you explore. It's gonna be a lot of fun. But for you who are playing on PC, I'm gonna show you the best way to handle Mud right here, right now, and that is to save the game and reload it, and you're gonna move on to the next line of conversation. The timer on Mud resets when he approaches to talk to you. Nie zwracaj na mnie uwagi. Będę się trzymał ciebie, spokojna głowa. And there are exactly 20 unique lines like this, plus a few more, that you can trigger for the achievement. So this is the fastest way to go around doing that. Zdecydowałeś się wreszcie, dokąd chcesz iść? And it's worth it, guys, even if you're playing on PC with no achievements, because you're gonna learn a few things about Mud that are worth knowing. Może szukasz jakiegoś spokojnego miejsca, gdzie moglibyśmy pogadać? No thanks. I don't want to be anywhere with you where there are no other people. Czy to możliwe, że chodzimy w kółko? To znaczy, nie wiem dokąd chcesz iść, ale... This voice acting is perfect. It's also so close to the English Ale original. fajnie! Dzięki, że zabrałeś mnie ze sobą. Moglibyśmy robić to częściej. Nie mam nic do roboty przez większość dnia. In Polish, he said he has nothing to do for the rest of the day, so similar line, but of course he doesn't. Wiesz co? Już cię polubiłem. Przeżyjemy wspólnie wiele ciekawych przygód, co nie? Gdzie nocujesz? Jakbyś chciał, możesz przenocować u mnie. Well, he says that, but if you try to do that, Hej, ty! other people will have a Czyli jednak problem wiesz, co dla ciebie dobre. with you entering Mud's hut, which is a little bit odd, but anyway. Let's see the next line, please. A tak w ogóle, to za co tutaj trafiłeś? Ty też za bardzo lubisz zwierzęta. Oni krzywo na to patrzą, wiesz? Właśnie tak tutaj wylądowałem. So Mud got thrown here because he likes animals a little bit too much.
I'm gonna leave that to your Kilku facetów imagination. bez przerwy próbuje mnie pobić. Paskudni ludzie z nowego obozu. Bandziory jedne. Następnym razem powiem im, że kto ze mną zadziera, będzie miał z tobą do czynienia. To ich nauczy. You know, even not talking to him, we are somehow ending up in a lot of trouble. Maybe we should start handling this. Ale się zdziwią ci z nowego obozu, jak im powiem, jakiego mam obrońcę. Posikają się ze strachu. Ale będzie fajnie. Normalnie zabijają ludzi bez mrugnięcia okiem, ale teraz będą musieli dobrze się zastanowić. Oh, this is great. It just keeps getting worse. Okay. So we've made enemies in the new camp, somehow. Wiesz co? Wyświadczę ci przysługę. Wstawię się za tobą. Może wtedy zostaniesz przyjęty do obozu. W ten sposób moglibyśmy spotykać się codziennie. Guys, let me make something very clear. Matt's approval is not a part of the brownie points system, okay? Niektórzy tutaj mają mnie za jakiegoś wariata. Ale przecież ktoś taki jak ty nie zadawałby się z wariatem, prawda? Teraz wszyscy zrozumieją, jak niesprawiedliwie mnie ocenili. In fact, I think being friendly with Matt might actually damage our reputation. We need to handle this. Jesteś moim najlepszym kumplem, O. wiesz? Inni tylko próbują się mnie pozbyć. Jestem ci bardzo wdzięczny, naprawdę. Okay, this is the point where it starts to break my heart somewhat. Słuchaj, całe to bieganie zaczyna mnie męczyć. Może poszukamy sobie jakiegoś przytulnego gniazdka i chwilę odpoczniemy, co? Okay, I think Matt likes us a little bit too much. Oh boy. Jesteś dla mnie jak starszy brat. Nigdy nie miałem starszego brata, ani nawet młodszego. Moi rodzice mnie nie kochali, ale to musiało być dla nich bardzo trudne. Jasne. This is great. By the way, based on an interview with Michael Hogge, the director of the game, it seems Matt is based on an actual person that the developers knew and really hated and couldn't stand. Skąd jesteś? Na pewno cieszysz się, że znalazłeś tu bratnią duszę, kogoś, kto cię zrozumie. Jestem z Korinis. Byłeś tam kiedyś? Zresztą nieważne. A little bit of world building. The first time Korinis was mentioned outside of the introductory FMV. Masz może dla mnie coś do jedzenia? Jestem jakby twoim gościem, więc uprzejmość nakazywałaby, abyś mnie czymś poczęstował. Nauczyłem się tego w Korinis. Tam mieszkają uprzejmi ludzie. His friends in Korinis probably just asked him for food and then told him to get the F out. Anyway, there's enough cooking over there. Myślisz, Why are że you ktoś bothering wpadnie me? do nas z wizytą? Pewnie nie, bo nie mogliby wydostać się z powrotem, co nie? But if they really wanted to visit us, I'm sure barrier wouldn't be a problem, right? Where there's a will, there's a way. Teraz, gdy jesteśmy razem, moglibyśmy pokazać kilku ludziom, gdzie raki zimują. Te skurczybyki nachodzą mnie od lat. Jak zobaczę któregoś z nich, dam im do słuchu. Guys, we need to have an intervention. This is not okay. Wiesz co? Stanowimy here dobraną we go. parę. Moglibyśmy przejąć kontrolę nad całym starym obozem. Jesteśmy zespołem, więc powinniśmy łatwo uporać się z magnatami. Obmyślę jakiś plan. Exactly. Scar, Arto, Gomez, Raven. These guys are pushovers. Now, guys, this should have been the 20th line where the achievement, the Dream Team, hence the plan Matt mentioned, should unlock. But let me just make sure via another reload. Powiedz, dokąd idziemy. Okay, it's the same. Now, we can tell him politely to please be Możesz quiet się for a while. zamknąć choć na chwilę? Jasne. Surprisingly, this works for a while. But after trying this, let's be a bit stricter with him. Nie zwracaj na mnie uwagi. And you see the lines are just looping over and over. We can tell him to get lost. Spadaj. Chcesz być przez chwilę sam, tak? Rozumiem. Będę się trzymał na uboczu. Okay. But this, my friends, will not get rid of Matt either. There is only one thing he understands. Zdecydowałeś się So, I'm afraid our friendship is gonna have to end. And for this to really work, you need to... Oh, this is a good location. He's just gonna run in circles. You actually need to knock Matt down, not just hit him once. As you can tell, we got 0 experience points. He's as weak as we were at the very beginning of the game. We get 5 ore water and a club, the worst weapon in the game, of course. Only the best for Matt, right? And after he gets up, we can actually tell him to get out, and our friendship will be officially over, which, when I was little,
always made me very sad. Hej, stary! Czemu mnie bijesz? Co ci takiego zrobiłem? Za chwilę znowu ci przyłożę. Bardzo lubię to robić. Jakiś świr z ciebie, czy co? Nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Przepuść mnie! Surprisingly, Matt's name is not orange as it should be. And that's the end of the tale of Matt. Okay, guys? So, yeah, you can handle this multiple ways. This is the only one where you are really gonna reach a conclusion, and this way we're not gonna be interrupted when talking to other NPCs, which I consider very important. But if this is not the case on console versions, I would recommend you actually bring him along. For now, remember the test of faith, the path to the old mine? There is a guy we want to talk to over here. Cześć, jestem tu nowy. The Nazywam się cartographer. Graham, rysuję mapy. Chyba się jeszcze nie widzieliśmy. Czego potrzebujesz? Okay, so, let's buy a map. Chciałbym kupić mapę. Jasne. Co cię interesuje? Im więcej widać na mapie, tym jest droższa. True. The cheapest map he has is just the path to the old mine. Then a little bit more expensive is the overview of the old camp, and then map of the colony, and even more expensive than map of the entire colony is a spicy sketch. Now, of course, we want all unique documents as part of our collection, but I just want to show you that map to the old mine costs 30 ore via the trading interface. Now, let me show you the power of dialogues and connections. Przysyła mnie Diego. Mam dostać od ciebie mapę wskazującą drogę do starej kopalni. Nie ma sprawy. Jak dla ciebie, tylko 20 bryłek rudy. Okay, yeah, Diego did so, just give it to us. Zaraz, Diego powiedział, że masz mi dać tę mapę. Nie zamierzam za nią płacić. A co mnie to obchodzi? Wiesz, ile pracy wymaga sporządzenie takiej mapy? 20 bryłek to moja specjalna cena dla przyjaciół Diego. Zwykle biorę 50. No, you usually take 30 as we just checked. But 20 is still a 10 ore discount, it's 33% cheaper. Okay, I'll pay for the map. I want to be fair with the Dobrze, guy. zapłacę. He does good work, Oto actually. ruda. Świetnie. To prawdziwa okazja, możesz mi wierzyć. True, indeed. Now, let's again Chciałbym kupić mapę. Jasne. look at his inventory, and you can see that the 20 ore we paid via dialogue is now in his inventory, and you can get your ore back via trading some junk and other goodies, okay? Now, I'm not sure we really have anything to sell at this point, so let's take the map of the colony, the sketch, overview of the old camp, and let's just pay in good old-fashioned ore. I want to keep the arrows we have for now, okay? And unfortunately, I cannot move ore in decimals, so 50 is the worst possible scenario for me. I have to do it like this. Okay, guys, we have a quite lovely collection of maps, and let me show you what that means. You can essentially open the overview of the old camp. Now, this has the disadvantage, it will not show you an arrow where the nameless hero is actually located. It will also not show you the dots if you're using the map dots mod, okay? It's just a picture to take a look at. It can be a little bit useful when doing your crime spree and cracking open every single chest in order and doing circles. But it's nice to get the impression of what the old camp looks like, the castle and the outer ring. Then we have map to the old mine, which Diego sent us after. And as you can see, the dots work with this. It's just a cutoff of the main game map, but the dots will display everywhere, which is really interesting. But for now, you can just see the red cross. It means we need to return to the bridge we crossed in the previous episode and make it to the old mine for the test of faith and get the list from Ian, which is useful for first-time players. And what we also purchased, and there's absolutely no reason to buy both, but you know, I like collecting, map of the entire colony. Unfortunately, big territory in the southwest is missing, and that, my friends, is the Orkland. Remember our previous two attempts trying to get into the Orkland? Yeah, exactly. That's why no one knows what's in there and drew a map of it. But anyway, this is what it's all gonna be about. You can also summon it pressing the M key on the keyboard for map. And finally, the most important document in the entire game and the most expensive one so far, the sketch. Yep. Anyway, let's move on. Baltaran. This, my friends, is a very interesting outfit, for a good reason. Jestem tu nowy. Kim jesteś? Jestem Baltaran, z Bractwa Śniącego. What is the Brotherhood of the Sleeper? The first time we hear Bractwo about it. Śniącego? A cóż to takiego? Jesteśmy wspólnotą wyznawców nowej wiary. Nasz obóz znajduje się na wschód stąd, na bagnie. Przyszedłem tutaj, by nauczać niewiernych takich jak ty słów śniącego. And what are the Sleeper's teachings? Opowiedz mi o naukach śniącego. Śniący jest niezwykle potężny.
może nawet potężniejszy od Innosa, Boga Światła. Zjednoczył się z nami duchowo, ale jego moc jest wciąż ograniczona. Był uśpiony przez tysiące lat, ale moment jego wielkiego przebudzenia jest już bardzo bliski. Wybrał nas na świadków swojego nadejścia i kazał nam szerzyć jego słowa w całej kolonii. Zatem słuchaj. Każdy, kto stanie po jego stronie, zostanie zbawiony, ale ci, którzy się mu sprzeciwią, poniosą surową karę. Ale śniący jest miłosierny i That's not how compassion works at all. przysyła znak swojej Anyway. potęgi. So, Sleeper is supposed to be more powerful than Enos, the god of light, which is the most powerful deity generally acknowledged in the kingdom of Myrtana. And there's a reason why at the end of each episode I'm gonna say, may the Sleeper awaken. Kim jest śniący? Śniący będzie naszym wyzwolicielem. 5 lat temu ujawnił się nam przez Iberiona, naszego wielkiego mistrza. Od tej chwili wyrzekliśmy się 3 bogów. Co i tobie radzę. Enos, Bogowie Adanos, przyglądali Endelia. się bezczynnie, gdy byliśmy skazywani na dożywotnią katorgę w tym więzieniu. Ale śniący wskaże nam drogę do wolności. What does this way to freedom Jak look będzie like? wyglądać ta droga do wolności? This is what Diego told Przygotowujemy us się do about wielkiego przyzwania, w którym wszyscy nowicjusze zjednoczą swoje duchowe siły. W trakcie rytuału śniący ujawni nam świętą drogę do wolności. Okay, and how does he prove he even exists? W jaki sposób wasz Bóg udowodnił swoją potęgę? Przemawiając do nas za pośrednictwem wizji. Kto raz usłyszy jego głos, już nigdy nie zbłądzi na ścieżkę zła. I guess there's quite a Zażyj few of you. rosnące na bagnach ziele, a Bagienne zbliżysz się ziele. do śniącego i będziesz mógł usłyszeć jego słowa. Niektórym wybrańcom zdarzyło się go nawet zobaczyć. Rozumiem. Guys, wheat is a very important part of the colony's economy, as we're gonna find out. So anywho, let's get some help with the Muszę się castle, dostać maybe. do zamku. Mógłbyś mi pomóc? Obawiam się, że nie. Tylko bracia dostarczający Gomezowi ziele mają wstęp do zamku. Zbieramy bagienne ziele i część zbiorów sprzedajemy do starego Of course, obozu. if there's weed, W zamian the ore za barons różne like to dobra smoke z it. zewnętrznego They świata. have access to Gdybyś everything. był jednym z kurierów pracujących dla Korkaloma, mógłbyś dostać się do zamku. Oczywiście musiałbyś najpierw przystąpić do bractwa. A czego, jeśli wolno spytać, This line chcesz was the szukać w game's zamku? way of telling you need to join a guild before being admitted to the Old Camp's castle and deliver the letter, and you can even join other guilds to achieve that. Muszę się tam z kimś spotkać. Naprawdę? A z kim? Nie mógłbyś po prostu zaczekać, After aż do Diego ciebie warned us wyjdzie? not to tell everyone we have the letter, let's be a little bit more careful. To jeden z magów. Cóż, obawiam się, że oni nigdy nie opuszczają zamku. Rzeczywiście, musiałbyś dostać się do środka. A czego od nich chcesz? Magicznych run? A może napojów? You know what? That's probably it. Właśnie tak. Wiedziałem. Czegoż innego ktoś taki jak ty mógłby chcieć od maga. Dam ci dobrą radę. Daruj sobie tych całych magów. Ceny, których żądają za swoje zabawki, są niezwykle wygórowane. Runy i napoje dostaniesz również w naszym obozie. I to That's za not true, połowę guys. ceny. Again, remember, everything has objective value in the colony. There's no such thing as cheap prices. Anyway, Nameless believes that, so how do we get Jak to the mogę Vertigo's dotrzeć camp? do obozu bractwa? Jestem teraz zajęty, ale Baal Parves powinien przebywać jeszcze w tym obozie. Znajdziesz go gdzieś w pobliżu targowiska, po drugiej stronie zamku. Zdaje się, że ma tam nawet własną chatę. Okay, so he has settled in the old camp for a while. Anyway, this now opened up a quest, Admission to the Swamp Camp. This is gonna be a long, overarching quest throughout Chapter 1. A novice called Baal Parves can lead me to the Swamp Camp of the Brotherhood. He's at the market square behind the castle of the old camp. I mean, everything is behind the castle depending on which angle you look at it, but that's fine. So for now, let's move on. Jesteś tu nowy, co? Nigdy wcześniej cię tu nie widziałem. Jestem zły. Mam pewną robotę dla takiego żółtodzioba jak ty. Oh, please, you say that to all the newcomers. Masz dla mnie robotę? O co chodzi? Zniknął gdzieś jeden z naszych strażników. Nazywa się Nek. Możliwe, że dał nogę do nowego obozu. Jesteś tu nowy i zaglądasz w każdy kąt. Po prostu miej oczy szeroko otwarte.
Jeśli uda ci się go znaleźć, będziesz mógł liczyć na moje poparcie. And again, this serves as a reminder why A co would mi we want przyjdzie z your twojego approval. poparcia? Jeśli brownie chcesz points. dołączyć do naszego obozu, musisz zjednać sobie poparcie kilku wpływowych ludzi. Gdybym szepnął o tobie dobre słowo, Diego spojrzałby na ciebie o wiele przychylniej. Postaram się go odnaleźć. Jakbyś spotkał Fletchera, możesz go zapytać o Necka. Fletcher przejął jego rewir po tym całym tajemniczym zniknięciu. Gdzie znajdę Fletchera? Zwykle patroluje teren wokół areny. So it seems like we're the only person that knows what happened to Neck. Given how useful his amulet has been, let's maybe keep that to ourselves. However, if you do say it now... Znalazłem Necka. To świetnie. A masz na to jakieś dowody? The evidence means handing it over, and I don't want to give up on the amulet just yet. Nie, obawiam się, że nie. Serio? Chyba nic przede mną nie ukrywasz, co? Neck miał przy sobie taki dziwny amulet. Nie lubię, jak ktoś ukrywa przede mną rzeczy, które należą do mnie. Jakbyś znalazł ten amulet, to mi go przynieś. So it's all about the Postaram się o amulet. tym pamiętać, kiedy już znajdę ten amulet. No one cares about Neck, but Sly makes it sound like the amulet is his despite having Neck's name on it. That's a bit odd. Anyway, this now marks a new quest, Vanished Guard. Sly the Shadow has promised to speak to Diego for me if I find Neck. The guard might have joined the new camp, so everyone thinks he deserted. I should ask Fletcher from the Arena District about Neck, and gradually we're gonna piece together what happened. Sly wants to have an amulet of Neck's. Well, don't we all? Okay. Now I would like to pass through this hut over here. Ile razy mam wam powtarzać, sukinsyny, żebyście nie przebiegali przez moją chatę? Oh boy. Co cię ugryzło? Zostaw mnie w spokoju! Mam was wszystkich serdecznie dość! Wszystko zaczęło się, gdy zbudowałem sobie tę chatę! Wszyscy mówili, nie buduj chaty tak blisko rowu! Ale żaden z tych sukinkotów nie powiedział mi, co się może stać, jeśli ją tu jednak wybuduję. Jak wróciłem z kopalni kilka dni temu, miałem dodatkowe drzwi. Banda wieprzy, nienawidzę ich. Nie that's on wyobrażasz you. sobie, jak ja ich nienawidzę. Teraz wszyscy przełażą przez moją chatę, jakby nigdy nic. Każdy cholerny dupek. And not only that, but each time you pass through Kyle's hut, you're gonna get stalked over there, okay? Alrighty then, so now, I would like to talk to... And there are more people like Kyle. Look, someone built a hut just like he did over here. I would like to talk to... Actually, there should be a digger called Jesse around here. Oh, there he is. He's tied to an achievement, but we cannot really fulfill the task for that just yet. Co słychać? Jesteś tu nowy, co? Zapamiętaj sobie, żeby nigdy nie włazić w drogę strażnikom. Jak zażądają od ciebie pieniędzy, zapłać, inaczej ściągniesz sobie na głowę połowę obozu. That's good advice, and we're already following it, right? We pay to Bloodwin. I'm sure there are more guards that can fleece us. Co słychać? W tym obozie jest miejsce tylko dla jednego z nas. Co, proszę? Gdyby to zależało ode mnie, dawno już byś nie żył. Wiesz, dlaczego tu trafiłem? Zabiłem 12 ludzi jednej nocy. Ot, tak sobie. I bet you say that to all the newcomers. You know, this is that prison behavior, like you need to try and look as tough as possible so others don't mess with you. Anyway, we're gonna have another opportunity to fight Herrick. We don't need to taunt him quite now, okay? Now, I would also like to... you know what? Let's talk to Dusty over here, since we are here already. Cześć, That's a great jestem camera tu angle. nowy. Jak leci? Zejdź mi z oczu. Harowałem pod ziemią przez ostatnie 2 tygodnie. I za co? Parę nędznych bryłek rudy. Nic ponadto. Większość z tego musiałem wydać na żywność. Rozmawiałem niedawno z Baal Parvezem. Opowiedział mi wiele ciekawych rzeczy o obozie sekty. Podobno jest tam o wiele lepiej. Przynajmniej nie trzeba harować na tych darmozjadów Gomeza. Guys, I completely get why people join the Nie Brotherhood in podoba this ci się situation. tutaj? To dlaczego po prostu nie odejdziesz? Bo nie wiem, co mnie tam czeka. Miałem tutaj kumpla. Nazywał się Melvin. Poszedł do obozu na bagnie jakiś tydzień temu. Ale od tej pory nie mam od niego żadnych wieści. Dopóki się do mnie nie odezwie, wolę się stąd nie ruszać. That's fair enough. Better to have news about a pal who went there first before committing to something so dangerous. Now, I would like to talk to another guardsman called Jekyll, who I think should be around here somewhere. Now, there are 3 guardsmen that patrol the area like that.
There he is at the very end. We got a bit unlucky there. A, nowa twarz. Czego chcesz? Chcę ci zaoferować pomoc. Jesteś tu nowy, a nowi zawsze pakują się w kłopoty. Możesz sobie zaoszczędzić nieprzyjemności, ofiarując mi drobny datek. Marne 10 bryłek rudy. Toż to grosze. And what do I get A out co of it? będę z tego miał? Dopilnuję, żeby nic złego ci się nie przydarzyło na moim terenie. Jak goście z nowego obozu nadepną ci na odcisk albo wkurzyć jakiś świr z sekty, możesz na mnie liczyć. Jeśli reason to weźmiesz get się into za a łby z fight. jakimś kopaczem, pomożemy temu z was, który zapłacił podatek. Proste, nie? A jeśli okaże się, że obydwaj zapłaciliśmy? Wtedy będziemy spokojnie patrzeć, jak się zarzynacie, ale to się nie zdarza zbyt często. Really? I thought most of the people pay. A jeśli nie zapłacę? Człowieku, nie narażaj się na niepotrzebny stres. Jesteś tu nowy, rozejrzyj się dookoła, zbierz trochę rudy, a jak będziesz miał już dość, zapłać. Tak jest bezpieczniej. Możesz to zrobić teraz albo później. Tylko nie licz na moją pomoc, dopóki nie dostanę rudy. Mam nadzieję, że się rozumiemy. So, you not only pay one contribution to guardsmen to be left alone, but you have to pay each of them in each Miej district. oczy szeroko otwarte. And look at that, you know, a veiled threat, the name is in white, but now if we pay to Jackal, like we did with Przemyślałem Bloodwings, sobie to, co powiedziałeś. Oto 10 bryłek rudy. Mądra decyzja, kolego. Od tej pory możesz liczyć na moją pomoc. and now if we talk to Jackal, the name is green, we get a hello greeting, and we can ask No him how's it i jak going. leci? Możesz na mnie liczyć, chłopcze. And he should help us in a fight. It's not like we needed the help exactly when we fought Mud, but who knows, maybe we'll end up fighting Herrick later on and Jackal will be nearby. I'm interested to see how that will go. Anywho guys, continuing our circles around the old camp, I would also like to talk to Whistler over here. That's someone Diego apparently trusts. Cześć, jestem tu nowy. Czego chcesz? Chciałbym zostać jednym z was. Chcę zostać członkiem obozu. Szukasz ludzi, którzy cię poprą, co? Jeśli chcesz, żebym zarekomendował cię u Diego, musisz coś dla mnie zrobić. Co mam dla ciebie That's fair. zrobić? Chcę jedną z broni, którą ma na składzie Fisk. To jeden z handlarzy na targowisku, ale on nie chce mi jej sprzedać. To pewien szczególnie pięknie zdobiony miecz. Dam ci 100 bryłek rudy, za które kupisz dla mnie ten miecz. Tylko nie mów mu, że ja cię przysłałem. Do you always offer ore to newcomers? Dlaczego Fisk nie chce ci sprzedać tej broni? Trochę się posprzeczaliśmy. I? I to wszystko, co powinieneś wiedzieć. Przyszło ci do głowy, że mógłbym po prostu uciec z twoją rudą? Nie zapominaj, że to jest niewielka kolonia. Prędzej czy później bym cię znalazł. I mean, I get it, Whistler, but it still doesn't seem Dobrze, smart. daj mi 100 bryłek, We a ja cannot się even wszystkim refuse. zajmę. That was the only dialogue option. Tylko nie marudź za długo. Okay, we can also admit I couldn't get the sword, give him the ore, he's just gonna call us an idiot, which we kind of are. Anyway, another thing you can do with a torch, light fireplaces like this, similar to the brazier system, which I think is really cute. Okay, excellent. Talking about Fisk. Witaj! Jestem Fisk. Handluję najróżniejszym towarem. Gdybyś kiedyś czegoś potrzebował, zgłoś się do mnie. That is fair. Pokaż mi swoje towary. So he has 200 ore, but what I want to draw your attention to is Digger's Discipline. It requires 10 strength that we start with, but deals same amount of damage as Crude Sword. It is an excellent weapon early on, it's just not particularly long. That's the problem. Withered Axe has a longer reach, okay? So let's keep that in mind. We can also browse his Masz dla armors. mnie jeszcze jakąś zbroję? Cóż, myślę, że znajdę coś, co cię zadowoli. Indeed. Light Digger's trousers or Digger's trousers. Let's be really careful about buying them. We don't want to actually spend Whistler's ore yet, okay? Talking about Whistler. Chciałbym kupić miecz, ale nie taki zwykły. Chciałbym coś bogato zdobionego. Mam tu coś w sam raz dla ciebie. Cień, który miał to odebrać, więcej się tu nie pokaże. I wouldn't know what happened between jedyne them. 110 bryłek rudy. Zainteresowany? So a little bit more expensive. If you're a complete nincompoop, you can just say you wanted to sell it to Whistler for 100 and Fisk will tell you to get the F out, okay? So just take it. Dobrze, wezmę go. Trafiła ci się nie lada okazja.
Not particularly. I mean, look, Whistler's sword is as powerful as a crude sword, which is valued at 100. This has a lower strength requirement by 5, so more accessible, and it's a bit longer, so it is better than a crude sword. But considering it's ornamental and things like that, Anywho, you can come back to Whistler to give him the sword. Make sure to ask for the 10 extra ore Fisk żąda before you teraz do that. 110 bryłek rudy za ten miecz. I pewnie mam ci teraz dać dodatkowe 10 bryłek. Myślałem, że zależy ci na tym mieczu. Masz. Tylko się pośpiesz. And guys, you can already give him the sword, but I'm not gonna do that because I wanna hear later on Diego talk about this quest that we have embarked upon after we finish our rounds. When it comes to the time limit, this is the only time-sensitive quest in the entire game, which can set an expectation that, well, there's also giving water to peasants by a lefty, but later about that. This can set the expectation that a lot of the quests in the game are time-sensitive, and that just couldn't be further away from the truth, okay? When it comes to the time, the game does a simple check. If you accepted the quest on 2nd day, you'll be fine on the 3rd day, but as soon as you get near Whistler on the 4th day, he's gonna attack you. Okay, so you essentially have between 1 and 2 days time to do it before he's gonna get hostile, depending on which hour on a given day you accepted it to. The hours themselves don't matter at all, it just checks the number of the day in the journal, okay? So anyway, we actually talking to Dusty, I didn't show you. Dusty, a digger from the old camp, is no longer satisfied with living here. He's thinking about joining the Brotherhood in the swamp. It's a separate quest that's gonna give you extra points for the admission to the swamp camp, as well as just general experience. And then as part of the admission to the old camp, Whistler will help me if I go see Fisk at the market and buy him a sword. He's given me 100 ore. This is not tracked as a separate quest, unlike Thoris's quest or Vanished Guard, so the game is a little bit inconsistent. If this was Gothic 2, even this would be a separate quest, okay? Like a pen for Hilda and things like that. Okay, but let's see the number of ore we have, 169, which is nice, but for now, I would like to talk to Dexter. Hej, ty! Sprzedaję bagienne ziele i różne wywary z obozu na bagnach. Może czegoś potrzebujesz? What is swamp weed? That's how you know we are green, but not green in the good way. Co to jest bagienne ziele? Jesteś tu nowy, co? Bagienne ziele można palić, to bardzo odprężające. Okay, fair enough. We're gonna Chciałbym dołączyć do taste. obozu. Chcę zostać cieniem. O, i szukasz pewnie okazji, żeby pokazać, na co cię stać, tak? Dobra, możesz wyświadczyć mi pewną przysługę. Jeśli dobrze się spiszesz, wstawię się za tobą u Diego. O co chodzi? W obozie sekty mieszka mężczyzna imieniem Kalom. To wielka szycha. Jeden z guru całej tej pomylonej zgrai. Kalom jest alchemikiem. Posiada przepis na niezwykle skuteczny napój uzdrawiający. Chciałbym go od niego odkupić. Wtedy sam mógłbym zacząć produkcję tego napoju. Ale do Kaloma trudno się zbliżyć, zwłaszcza ludziom z zewnątrz. A czego oczekujesz ode mnie? Te świry z sekty bez przerwy szukają nowych ludzi. Jesteś tu nowy. Nikt cię nie zna. Udawaj, że chcesz do nich dołączyć. Kalom jest jednym z guru, więc to on sprawdza nowych kandydatów. Jeśli uda ci się z nim spotkać, spróbuj zdobyć dla mnie tę recepturę. Czy za nią zapłacisz, czy nie, to już nie moja sprawa. Sure, not your problem, but of course, we are gonna get closer to the solution if you back us up first. To nie będzie łatwe. Co będę z tego miał? Prędzej czy później Diego zapyta mnie, co o tobie sądzę. Zgadnij, od czego będzie zależała moja odpowiedź. Of course. And that's how they get the newcomers to do dirty jobs. Może będę musiał mu zapłacić za tę recepturę. Potrzebuję 50 bryłek rudy jako zaliczkę. Nie ma mowy. Well, no ore, no recipe. Nie ma rudy, nie ma receptury. No dobra, ale o rudzie porozmawiamy, jak będziesz miał recepturę w ręku. We just keep going in circles. Nie. Albo zapłacisz mi z góry, albo sam sobie idź do obozu na bagnie. Jest tu wielu żółtodziobów. Chyba jednak zlecę to zadanie komuś innemu. Well, you probably already have, so... Świetnie. Zapomnijmy o całej sprawie. Zaraz, powoli. It worked. Chciałem tylko zobaczyć, jak daleko się posuniesz. 50 bryłek to trochę dużo jak na żółtodzioba, nie sądzisz? To już lepiej. A niech cię szlak. Masz tu swoje 50 bryłek. So who's the merchant tylko nie here, próbuj Dexter? mnie wykiwać, You or mały. Nameless? Now, here's the funniest thing. Dexter is still gonna one-up us. Because if we ask where the Gdzie jest sect ten camp is... cały obóz na bagnie? Wyjdź z zewnętrznego pierścienia przez południową bramę. Potem skieruj się na wschód. Najlepiej będzie, jak weźmiesz mapę.
Mam tu jedną. Kosztuje 50 bryłek. Południowa brama to ta przy zawalonej wieży, tak? Dokładnie. So he's still gonna get his ore back. By the way, if you first purchase the map Pokaż mi and then swoje have this towary. conversation, Mam tu tylko towar najwyższej he jakości. is not gonna mention having the map, so the game actually does a check for it, which is excellent. And I would honestly like to buy the map, even though we already have it, because I want to have 2 unique copies of the map. And you might be asking, Zalgaris, why the hell? Well, there's gonna be a point later on in the game where one of our maps is gonna actually be updated, and I would like to have the original one just to compare the difference between the two. There's nothing else behind it, okay guys? Now, we bought one of each of the swamp weed samples he sells, and I would like to smoke him. Let's start with Green Novice, the weakest one. This is a nice way to get 5 experience points. Every little bit of experience counts early on, okay? Then we can go and smoke Northern Dark for 10 experience points. I mean, imagine trampling a meat bug or something like that. And then finally, Mana +2 from Dreamcall. Permanent upgrade to your mana, which is really easy to miss, and my god, this is important. Now, Nameless is completely high, and whilst everyone's enjoying the roast and playing the lute, let's talk to Balparvez Niech over here. śniący będzie z tobą, Because this nieznajomy. conversation will Jestem only tu, make by sense if we're wskazać high. ci właściwą ścieżkę. Sleeper? Kim jest śniący? Śniący przemawia do nas poprzez sny i wizje. Przewodzi nam, odkąd nawiązał pierwszy kontakt z Iberionem 5 lat temu. Wszyscy wyznawcy bractwa wyrzekli się 3 bogów. Teraz modlimy się o zbawienie tylko do śniącego. Zbawienie od czego? Od tego przeklętego miejsca naturalnie. Śniący wskaże nam drogę do wolności. I think I've heard this before. By the way, Dexter mentioned Korkalom, Balparvez mentioned Iberian. You can now ask about these 2 people when asking for directions if you enter the Brotherhood camp, which is really interesting. So anyway, which is the right path? A która ścieżka jest właściwa? Ścieżka śniącego, oczywiście. Tylko on może nas stąd uwolnić. Guru przygotowują w naszym obozie rytuał wielkiego przyzwania. Zamierzają nawiązać kontakt ze śniącym. Do tej pory przemawiał do nas wyłącznie za pośrednictwem wizji, ale już wkrótce stanie przed nami w pełni swej chwały. Jednak aby to osiągnąć, potrzebujemy jak największej rzeszy wyznawców. Jednocząc nasze siły duchowe, uda nam się nawiązać z nim kontakt. Nasz obóz znajduje się dość daleko stąd, na wielkim bagnie. Mogę cię tam zaprowadzić, jeśli chcesz. You know, I used to think they're just telling everyone, oh, the invocation is coming soon, but as we find out, they're not kidding. It actually is. So anyway, what did Sleeper tell you? Co powiedział wam śniący? Zaprowadził nas na bagna, na ruiny starej świątyni. Tam those ruins are zbudowaliśmy nasz fascinating. obóz. Dał nam niezależność. Żaden z nas nie musi pracować pod ziemią. Pokazał nam, jaka moc drzemie w bagiennym zielu. Teraz sprzedajemy je innym obozom, otrzymując w zamian wszystko, czego nam potrzeba. Wreszcie obdarzył niektórych z nas darem magii. Magii starożytnej i potężnej, różnej od tej, którą wykorzystywali dotąd magowie tego królestwa. Guys, we had the swamp weed. It expanded our mana pool by 2. I think these guys are onto something. Oh, by the way, smoking the same weed types again for the rest of the game does nothing. I just want to make that clear. It's only worthwhile to smoke 1 of each, okay? So anyway, Sleeper's magic. Tell me more about it. Opowiedz mi jeszcze o magii śniącego. Magia śniącego pozwala ci kontrolować rzeczy siłą twojej woli. That does not sound Jednak evil tylko at all. wtajemniczeni guru poznali tajniki tej magii. Okay, tell me more about what Co you're mi offering przyjdzie z then. przyłączenia się do was? Może okażesz się jednym z wybrańców, którzy otrzymują od śniącego dar magii? A może dostąpisz zaszczytu służby w świątynnej straży? Tylko najlepsi spośród wojowników mogą należeć do strażników. Jeśli śniący będzie ci szczególnie sprzyjał, może dane ci będzie połączyć jedno z drugim. Najlepsi strażnicy otrzymują również dar magii. Jak widzisz, nasze bractwo otwiera przed tobą wielkie możliwości. Pamiętaj Yes, o tym, but also zanim closes zdecydujesz them. się przyłączyć do któregoś z innych obozów. And I will explain. So, let's not say this line yet because we're gonna embark on a journey to another camp. We're not finished here yet, okay? But this was the game's way of telling you if you're interested in mastering
in being a strong fighter as well as a magician, so a battle mage of sorts, join the Brotherhood. This is true, but there is a better way to pull this off outside of the Brotherhood. The problem with Brotherhood is that there are 6 circles of magic, like I explained in the previous episode. If you join the Brotherhood of the Sleeper, you're gonna be locked out of the 5th and 6th circle forever. So the sort of a benefit of that is that you're gonna have the earliest access to magic possible. And honestly, that feels incredible to be able to start slinging fireballs and lightning bolts early on when you'll be facing foes that don't really have any magical or fire protections. It's incredibly fun to join the Brotherhood, but in the long run, you're not gonna move past the 4th circle of magic. On the other hand, after experiencing all circles of magic, honestly, you're not really missing out on much. 4th is the best one because of Destroy Undead spell. But 5th Circle of Magic was just a colossal disappointment for me when I finally experienced it. That's also probably because I experienced it very late when facing enemies that have massive protections against those spells. And then 6th Circle of Magic is essentially only about 1 spell. Technically 2, but by the time you reach the 2nd spell you already have a better spell. Anyway, I'm getting into unnecessary detail. If it's your first playthrough and you don't mind skipping on 5th and 6th Circle of Magic, by all means join the Brotherhood, okay? Anyway, back to the present. Hej, nowa twarz! Jestem Mordrak. Zapamiętaj sobie to imię. U mnie kupisz wszystko, czego potrzebujesz za niewielką cenę. Okay, Mordrak, we've heard so much about you. Unfortunately, you're a colossal disappointment. Wybierz coś. Oh, yeah. First of all, we again got the diary entry about the Mordrak. The entry actually says it, the rogue Mordrak sells stolen goods at the market. So the stuff he stole from the castle when delivering a message to the fire mages. I love this guy. Okay, recipe of the sect. We haven't checked this yet. Dexter the Shadow at the market told me to go to Guru Kalom in the sect camp to get a recipe for him. Dexter said to get in, I should pretend to be a supporter of the sect camp. The sect camp is to the east of the old camp. And you know what? I like this. Going undercover into the Brotherhood pretending we want to join, but in that process, Nameless can either actually decide to join or just make those connections with influential people across all the camps in the colony. That's the name of the game. I really like these narrative hooks here. Anyway, Mordrak's inventory is, as Michael Hoge would say, scheisse. There are 10 arrows, 11 ore, 2 lockpicks and basing healing potions, but we'll be swimming in potions. There's never a reason to buy a single one. This is the standard inventory all rogues have. He doesn't have actual merchandise. What he does have is a problem. Masz problem. Czyżby? A jaki? Są w tym obozie osoby, które mają cię już serdecznie dosyć. Tak? Serdecznie To powiedz im, żeby przysłały tutaj kogoś, kto spróbuje mnie stąd przepędzić. Skąd pewność, że nie przysłały właśnie mnie? Bo myślę, że jesteś na to zbyt mądry. Wkrótce przekonasz się, że są w tej kolonii ciekawsze rzeczy do roboty niż usługiwanie Gomezowi. Nowy obóz potrzebuje zdolnych ludzi. Tam przynajmniej nikt nam nie mówi, co mamy robić. Okay, tell me more about the new camp. Opowiedz mi o nowym obozie. Convince me, Tylko recruit tam me. znajdziesz prawdziwą wolność. Jak na kolonię karną oczywiście. Nie ma tam żadnych magnatów ani guru, którzy mogliby tobą pomiatać. Mamy własną kopalnię, ale nie sprzedajemy ani grama rudy temu zramolałemu królowi. Więc do czego ją wykorzystujecie? Nasi magowie opracowują plan ucieczki z kolonii. Zbieranie rudy jest częścią tego planu. Gomez i jego ludzie pławią się w luksusie, a my ciężko pracujemy, żeby się stąd wydostać. Tak to wygląda. So it seems Gomez's people are more pragmatic and New Camp folks are more idealistic. They actually have hope that they can get out one day, which is really interesting. And your choice can reflect the way Nameless is thinking. Okay, now we heard you are a magician's courier. Naprawdę jesteś kurierem magów? A jeśli jestem? Chciałbym porozmawiać z którymś z magów. Muszę dostać się do zamku. Każdy kurier magów ma przy sobie magiczną pieczęć, dzięki której może wejść do zamku. Gdybyś był jednym z nas, mógłbyś taką zdobyć. Now something tells me if we were to tell Mordrak we carry a letter for the mages, he would beat us up and take it for himself. So let's not do that. But A gdybym chciał dołączyć How about do nowego joining him? obozu, mógłbyś mi pomóc? Jeśli myślisz o tym poważnie, możemy wyruszyć od razu. Zaprowadzę cię do Laresa. To szef naszej bandy. Ale gdybyś chciał wyrzucić mnie z obozu siłą, możesz spróbować. I really like that Mordrak recognizes that the heat is too high and he should probably leave now.
Now, he doesn't yet know who's behind this because we didn't give him Thoris's name, which is good, because otherwise we would piss off Thoris, fail the quest, and invalidate Brownie points achievement. There is, however, also equivalent achievement for New Camp, and for that we need to be on friendly terms with Mordrak. And these achievements might not be mutually exclusive. I will only find out once the console versions are out, but I want to cover every scenario possible in a later episode, so for now, let's just leave Mordrak alone, okay? He's a merchant with few goodies here and there, and let's be really careful how we handle this. Now, remember, this is the Southern Gate guards that we talked to briefly. There is a hole in the wall here that leads to a few huts, but that path is blocked off via the collapsed tower. This collapsed tower is interesting because in early morning hours, Diego sometimes enters here, and this was supposed to be a meeting place of the so-called Masters, a thieves guild in the old camp that was unfortunately a scrapped concept, okay? Diego was supposed to be part of it. That's probably one of the reasons he swears by fingers, who is a master thief, and so on. There were multiple people supposed to be part of a thieves guild here, but they scrapped this concept. Honestly, thieves guild doesn't make much sense when all the shadows are essentially thieves, you know what I mean? And also the rogues in the old camp are thieves, and if half of the population in the colony is thieves, then who are they even stealing stuff from? It didn't make a lot of sense to me, and I understand why it got scrapped. Anyway, I want to talk to the local smith, and it's difficult without being chased out, and that's Huno over here, who should be working in his smithy, but since we took our sweet time, it's gonna be midnight soon, he's already in his bed. So let's wake him up and talk to Widzę, że him. znasz się na swoim fachu. Jeszcze nikt nie miał powodu do narzekań. I lepiej, żeby nikt tego nie robił. Każdy dureń potrzebuje miecza i to właśnie ode mnie dostają. Okay, well, how long does it take to make a blade? Jak długo zajmuje wykucie jednego miecza? To zależy. Jeśli chodzi o najprostsze ostrza, wystarczy kilka minut. Oczywiście pod warunkiem, że jestem odpowiednio zmotywowany finansowo. Oczywiście świry pokroju świstaka muszą czekać na swoje cacka nieco dłużej. Dlaczego? Czyżby świstak za mało ci zapłacił? Nie, wręcz przeciwnie. Za swój ostatni miecz dał mi 150 Then must have been better than what we carry ale now. facet lubi bogate zdobienia i takie tam babskie fanaberia. A to oczywiście kosztuje. Who doesn't like ornaments? Ciekawski z ciebie facet, kolego. Okay, I'll change the topic. Chętnie spróbowałbym sił jako kowal. Tylko nie wyobrażaj sobie, że tak łatwo jest wykuć solidny miecz. Co powinienem zrobić? Dobra, weź stal i rozgrzej ją nad ogniem. Potem rozbij ją na kowadle. Jak skończysz, włóż rozgrzane ostrze do wody, żeby je zahartować. Na koniec trzeba je jeszcze naostrzyć na kamieniu szlifierskim. Rozumiem. Oczywiście do tego wszystkiego potrzeba odpowiedniego wyposażenia. Mógłbym ci je sprzedać, jeśli chcesz. Okay, later about that, let's put everything he told us into practice. Okay? What Huno just described is how sword crafting works. It's the only crafting system in the entire game that made it through the final cuts, unfortunately. For now, the combination for this chest is right, left, left, and inside you will find treasure. 2 crude swords, you can sell each for 50, and the potential to make 20 more. And this is how we'll make money in today's episode, guys. Now, listening to Huno's words closely. First, we put the raw steel into the forge. Dobra, weź stal i rozgrzej ją nad ogniem. You can immediately take it out, but I want to sort of enjoy the animation the first time we're doing this, okay? So now, in our inventory, you will see glowing steel, which actually has an increase in value, but there's no point selling these. Just do it to the very end and sell an actual sword. Now that they're hot, we can mold them into the shape we want. Biją na kowadle. And look, Nameless is quite the skilled smith. And again, just one hit of the hammer is enough. We can stop now. He will drop the torch there, I will pick it up later. Now, we need to cool it down, like Huno said. Jak skończysz, włóż rozgrzane ostrze do wody, żeby je zahartować. And that's it. It will just be cooled repeatedly, you can already take it out. This created a blade. Na koniec trzeba je jeszcze naostrzyć na kamieniu szlifierskim. And now, if you put the blade to the grindstone, you're gonna unlock the next achievement, crafting your own sword. And we are done. We now have a crude sword, okay? It's called Better Than Nothing, Forge a Sword. This is a secret achievement, apparently. Sorry for spoiling it, I guess. And this way, you can quite easily
forge the remaining 20 swords. We are then gonna use all that money to buy even more raw steels. Essentially, what's really worthwhile is to exchange 4 crude swords to buy 5 raw steels, meaning you're gonna turn the profit of 4 crude swords into 5 ones, if that makes sense. So you're gonna trade something of a value of 200 into 250 and make profit like that when purchasing raw steel. But I'm gonna show that to you in practice, and I'm speeding things up along a little. And by the way, whenever you want to, you're stuck at night and you want to continue your journey, but don't want to sleep till 8 AM to make use of the few hours between 4 and 8 AM, the good way to spend time is forging or roasting raw meat. I'm of course going to show you both, okay? This is the fastest way to do it. This is already so fast that I didn't want to speed that up. By the way, this creates a glowing blade. That's the mid step I haven't shown you yet. After glowing blade, it's blade, and after blade, it's crude sword. Gotcha. It's funny how these raw resources increase in value. This is unfortunate, because when trading with merchants like Huno, you only want to buy raw steel. Buying even just a tempered blade is gonna increase its price so much that it's not worth it, and you're not gonna make the money back when selling the crude sword. So there's that. Anyway, a lot of swords done very quickly, which is excellent. Okay, and we're done. Kind of. I think we should buy... He should have at least 6 raw steels in his inventory or something like that. Let's try to get our hands on it. Oh, look at that, 10. That's not bad at all. And you can see each subsequent one costs more than 50, so you would actually be making a loss. Let's turn... Let's see, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We're gonna turn 8 crude swords into potential of making 10 crude swords, okay? Oh, and one final line I wanted to ask Huno. We're gonna wake him up in the middle of the night to ask this question. Jak stoisz z pracą, Kowalu? A co cię to obchodzi? Być może mam dla ciebie zamówienie. Czyżby? A cóż takiego, jeśli wolno spytać? Jeszcze się zastanowię. Wróć jak naprawdę będziesz czegoś potrzebował. Póki co, nie zawracaj mi głowy. I think this is our cue to get out, really. And be very careful not to actually cross the threshold of the house, otherwise he's gonna get hostile. They don't like it when you enter their houses, which makes a lot of sense, actually. Okay, so 10 more swords. Guys, we're gonna be rolling in ore. Well, not really, because we wanna buy some armor. But still, this is how we're gonna earn the money to make the armor. The single chest in the smithy just changed our fortune. And I've seen a meat bug. Oh my god. What's a meat bug doing here? Let's squash it. Remember, guys, we need to... Oh my god, I'm not doing great, am I? Okay, you know what? Let's take a weapon for this. What's a meat bug doing here? There should be somewhere else altogether. Okay, interesting. We might see another one. But you don't want a single meat bug get past you, because we need to kill 10 of them for the achievement. So anyway, this was, I think, number 6, if I'm not mistaken. Oh, number 5, really. Okay. Let's keep forging and hopefully not get interrupted by any vermin. Okay. Interesting what a difficult time we had hitting it, but that's because we were not on an equal terrain. This time we had the high ground, but that didn't help us at all with something so small. Quite the opposite. Okay, and let's finish 10 lovely swords we can sell for 50 ore each. That means we carry, I think, 22 crude swords right now overall, which is absolutely brilliant. Now, I see Fletcher isn't here, so I would like to show you something cool, guys. There is a completely pointless building over here, however, the guards get hostile if you touch the door, which is why I'm taking the opportunity now. Using the locator, I just want to show you there is actually nothing inside, but there are steps leading up here, and from here, you're supposed to be a spectator watching over an arena match happening below. Unfortunately, arena matches and betting is a scrapped concept from the game that again didn't make the cut, which is something the Gothic remake via one of its trailers hinted at bringing back, okay? I'm sure no one's gonna mind us stealing meatbug ragu. Oh, there's a plate on that table. But let's not steal from this guy yet. Witam. Nie widziałem cię jeszcze tutaj. Jesteś nowy, prawda?
Tak, trafiłem tu niedawno. Zdecydowałeś już, do którego obozu dołączysz? Nie, masz dla mnie jakieś sugestie? Cóż, to zależy. Każdy obóz ma swoje wady i zalety. Dopóki nie podejmiesz decyzji, możesz zostać tutaj. Właśnie zwolniła się jedna chata. Now, guy over here is gonna give us the digger's perspective on the A different co camps. przemawia za przyłączeniem się do sekty? O to zapytaj już kogoś z obozu bractwa. Kilku ich nowicjuszy zawsze kręci się po obozie. Jestem pewien, że udzielą ci wyczerpujących informacji. Osobiście nigdy tam nie byłem, ale jeśli wierzyć we wszystko, co o nich mówią, muszą być bardzo hojni. Ze wszystkich 3 osiedli chyba najłatwiej zostać członkiem obozu na bagnie. They really need those followers. Jakie są zalety nowego obozu? Jeśli nie masz nic przeciwko poderżniętemu gardłu, możesz tam śmiało iść. Nie jest tam aż tak źle, ale to zupełnie inne osiedle. Tutaj o względny porządek troszczy się Gomez. W nowym obozie natomiast pojęcie porządku nie istnieje. Jedynie ludzie, którzy mają tam coś do powiedzenia, to magowie wody, ale oni spędzają całe dnie na badaniu bariery. The things we hear about the new camp are interesting. You can actually go there, start beating people up, and people are just gonna spectate and cheer for whoever they're rooting for. It is a lawless place, but at the same time, everyone we've met from the new camp has been an absolute sweetheart so far. Jakie są zalety starego obozu? Jeśli zapłacisz strażnikom za ochronę, będziesz mógł żyć we względnym spokoju. Strażnicy pilnują, but you żeby gotta pay ich ludziom Bloodwin nie every działa day. się krzywda. Poza tym, tylko tutaj dostaniesz towary z zewnętrznego świata po przyzwoitych cenach. W innych obozach zapłacisz za nie meatbag, oh my god. Oh shoot, okay, we're gonna get to the meatbag later, we cannot interrupt this. Okay, what goods Jakie are towary są considered tu precious here? szczególnie cenne? Wszystko, co pochodzi z zewnętrznego świata. Chleb, ser, boczek, ale przede wszystkim piwo i wino. W kolonii wytwarza się tylko tę paskudną ryżówkę. Zawsze można zarobić na broni, a zbroje są niezwykle kosztowne. Strażnicy zdjęli zbroje z zabitych królewskich rycerzy. Zresztą łatwo ich rozpoznać właśnie po ich zbroi. Tylko strażnicy mogą takie nosić. Well, there's a way to get other people's armor via a control spell, but that's for another episode. But yeah, we are paying armor and leg for just pants. 250 for light pants, 500 ore for heavy diggers pants. A co się dzieje, gdy walczy 2 ludzi, którzy zapłacili za ochronę? W takiej sytuacji strażnicy po prostu się przyglądają, czekając, aż jeden z walczących zginie. Wtedy zabijają drugiego. So they knock out both? What's the point? Chyba dość już usłyszałem o starym Yeah, obozie. I think we heard enough Podoba mi about się the old camp. tutaj. Okay, so which hut can we Którą take? chatę mogę zająć? And he points to Tamtą the z actual hut. niewielkim baldachimem. They programmed it correctly, which impresses me to no end for whatever reason. Anywho, guys, one other thing I want to do tonight is roast all the meat we have. Oh wait, let me show you what we're talking about. What crazy quantities. This is all from our hunt from the previous episode. So, 110 meat. I'm gonna speed things up, move things along, guys, and see you when we're done. But, oh yeah, something I want to show you, why even bother. Raw meat replenishes 10 health points. Grilled meat, 15 health points. I actually thought it's 6 and 12, but no, 15 is even better. And this is gonna be our main sustenance whilst we are up to 150 health points. That means 10 grilled meats will replenish our health fully, right? So it's absolutely worthwhile. And by the time we'll have more health than that after a few levels, we are pretty much gonna end up switching to potions altogether, because this game and balancing or pacing, they don't really coexist. So you are gonna be swimming in healing and mana potions very soon. Okay, and especially if you're a sneaky little thief like I am in RPGs, which is so much fun, my god. Now I'm actually very quickly alternating forward and backwards. Okay. Thank goodness for this time skip. This takes absolutely forever on normal speed. And I don't think we're gonna catch up with the meat bug, but there should be a place where the meat bugs should respawn. There is a little trash heap on one of the walls of the castle. I've seen Fletcher the guardsman moving around here. It is past midnight. Hej, ty! And he doesn't like us wandering past midnight. Wiesz dobrze, do kogo mówię, synku. Coś ci powiem. To mój rejon i nie chcę tutaj żadnych kłopotów. Ale nowi tacy jak ty zawsze sprawiają kłopoty. Zwłaszcza kiedy buszują tutaj w nocy.
Lepiej będzie, jeśli pójdziesz sobie już do domu i nie pokażesz się tutaj zbyt prędko. Przy arenie jest jedna pusta chata, ma daszek nad wejściem. Idź spać. Ale jeśli złapię cię na grzebaniu w cudzych chatach, osobiście postaram się, żebyś już nigdy więcej tego nie zrobił. I mean, he's doing his job well. And he seems to be in a grumpy mood. Let's not talk to him. Guys, I want to show you this place. This is where the meatbugs we've seen wandering around are supposed to be. 3 of them, but one of them wandered off when we were at the Smithy, okay? So let's just clear these guys out of the way, and we should now be at 7 out of 10 meatbugs in the entire colony squished, okay? There is also an empty box in this trash heap. Now, originally I used to think that the meatbugs here only appear once we talk to a certain cook inside the old camp. We're gonna get to that. But apparently no, they're here already, so good to know. The other 3 meatbugs, we're actually gonna find and finish off in chapter 3, so it's gonna be a while before we unlock it. Anyway, let's listen to the friendly guardsman's advice whilst he's still friendly and enter the hut with the canopy that also the guy pointed at. We have a piece of ham waiting for us, incredibly rare, do not eat it please, and you have 2 chests you can store items in so as your inventory doesn't get cluttered. This can be useful for consumables, meaning if you're gonna store extra stuff, you can during combat quickly open inventory and get to potion, because there's no hotbar for that sort of thing. On PC version, there is a hotbar on Switch version, and that will probably make it to the console, so it's less of a hassle. But otherwise, there's no reason to use these chests whatsoever, really. But you can roleplay, essentially. And now, guys, we're gonna finish this day. Well, no, we actually already started the 3rd day, but we're gonna now sleep till morning from 4 AM until 8 AM. We're gonna replenish our health. See, there we go, till 8 AM. But more importantly, people are gonna start waking up. So now, whilst Fletcher is not grumpy, we can actually talk to him, okay, about the missing guard. Hej, ty! Jeśli chcesz się pozbyć swoich pieniędzy za ochronę, wybrałeś zły dzień. Tak? A dlaczego? Bo mnie tu nie ma. Czyżby? A gdzie jesteś? W tej chwili siedzę w zamku przy ognisku i popijam piwo. And you can just say I see and close this line of conversation, but then you're gonna find out more information. To jakim cudem z tobą rozmawiam? Nek gdzieś zniknął. Zwykle to on patroluje I don't know anything about that. Nie raczy się tutaj I'm not wearing his to amulet. rozkazał mi mieć oko na wszystko. But what does this have to do with you Ale not dlaczego collecting nie the zbierasz pieniędzy za ochronę? extortion fees? Nek zebrał już, co było do zebrania. Więcej z nich nie No, wycisnę. he didn't. He had 10 pieces of ore on him. That means he collected protection money from exactly one person. Or maybe he hid the rest. Wiesz, gdzie się podziewa Nek? Nie, i raczej się tego nie dowiem. Jeśli komuś coś o tym wiadomo, to pewnie tutejszym kopaczom. Ale oni nie rozmawiają ze strażnikami. A zwłaszcza ze mną, bo wiedzą, że brzydzę się ich robotą. Założę się, że podśmiewają się ze mnie za moimi plecami. Okay, now we can tell him about Neck, but I would recommend not doing it until we're ready to give up the amulet to Sly, okay? But this is the supposed line of investigation. Oh, by the way, one thing. If we made it to the arena district a bit earlier in the evening, we would see so many diggers around this circle spectating a match that doesn't exist. It's a leftover back from when there were supposed to be arena fights where you could go through an entire arena ranking system and start betting on other people, that sort of thing. Anyway, given the clue we received for Vanished Guard, maybe the diggers in the arena district know where Neck disappeared to. Honestly, no they don't. The only person who knows anything is Snuff over here. I mean, he's relatively close to the arena, but there you have it. Jak leci? Nie najgorzej. Człowiek, który umie dobrze gotować, ma tutaj wielu przyjaciół. That's fair. Doing something Chcesz useful. może trochę mojej ryżowej zupy? Dzięki. Mógłbyś coś dla mnie zrobić. Nothing is for free, guys. Favor for a favor. Co Okay, takiego? okay. Założę się, że lubisz sobie dobrze podjeść. Opracowałem Doesn't właśnie everyone? nowy przepis. Potrawka z chrząszcza a la Snuff, z ryżem i grzybami. Dostaniesz ile tylko zechcesz, ale potrzebuję jeszcze 3 chrząszcze i parę piekielników. 5 powinno wystarczyć. Okay, guys. Please say sounds good, because this is gonna set you up with daily rations of 3 healing items every single day. But I'm gonna roleplay. Chcesz, żebym się pożygał?
Nie musisz tego jeść, ale powinieneś przynajmniej spróbować. Zresztą zawsze możesz to komuś odsprzedać. Wysłałem już kogoś po składniki, ale ślad po nim zaginął. Pewnie uciekł do nowego obozu. So guys, because we said this line, despite completing the quest afterwards, we're no longer gonna get our daily rations. Yep. Kim był człowiek, którego wysłałeś na poszukiwania przede mną? Nazywał się Nek. Chyba nie czuł się tu zbyt dobrze. Podejrzewam, że uciekł do nowego obozu. Wysłałem go po grzyby, ale nigdy nie wrócił. And now guys, we know the full story. Gdzie znajdę te piekielniki? Wyjdź z obozu przez południową bramę. To ta pod zawaloną wieżą. Znajdziesz się na łące, na której rosną grzyby. And that's where Neck went. So Neck actually tried to help Snuff. Maybe he was unable to collect protection fee and somehow Snuff talked him into helping, and that's how he got ambushed via the mole rats and died. A guardsman equipped with withered axe and a decent amulet, and he still died with a full armor on. Yep, now it's up to us when we break the news to others, but we really want that amulet for now, until we find a better alternative, okay? Gdzie mogę znaleźć te chrząszcze? Wszędzie, gdzie walają się jakieś odpady. Poszukaj w opuszczonych chatach przy zamkowych murach. And this is the line I thought is gonna make those 3 meat bugs at the trash heap appear. But they were already there before, which is interesting. Anywho, we have everything Snuff needed. Mam przy sobie rzeczy, o które prosiłeś. Świetnie. Teraz muszę je tylko wrzucić i za chwilę potrawka będzie gotowa. Zaczekaj. And now, if you said sounds good at the beginning, you can ask him for a daily ration. And you can ask him again, but he's gonna tell you to come tomorrow and so on and on and on. I screwed up because I told him I'm probably gonna throw up, okay? But I think this is what Nameless would have said, although as we'll find out later on in Gothic 2, he actually succumbed, gave in, and found the ragu quite delicious. Anyway, for now, new entries for Vanished Guard. Snuff, the cook, last saw Neck when he went to gather mushrooms, so if you weren't there like I did in last episode, this is your cue to start collecting mushrooms, find the mole red cave and Neck. And please guys, keep the amulet, it's such a good protection. Furthermore, we got an entire series of entries for Snuff's quest. The first quest we completed, Snuff the cook, who lives in the outer ring of the old camp, sent me to get him 3 meat bugs, 5 hell mushrooms, for a new recipe. Hell mushrooms can be found in the plain in front of the fallen tower at the south gate. There are meat bugs near the deserted hut by the castle wall. Snuff was really satisfied when I gave him the ingredients. And we have some ragu in our inventory anyway. He gave us rice stew, which replenishes 10. I think the ragu is 9, so it's actually worse. I'm gonna stick to the rice stew, guys, honestly. Okay, guys, let's finally talk to Fingers, the guy Diego mentioned, okay? I want to become a shadow. Cieniem. I co z tego? Can you help me? Możesz mi pomóc? Nie mam pojęcia, jak to zrobić. Szukam kogoś, kto mógłby mnie czegoś nauczyć. To dlaczego przyszedłeś do mnie? Przysłał mnie Diego. Trzeba było mówić tak od razu. Jeśli chcesz dołączyć do naszego obozu, powinieneś być dobrym wojownikiem albo zręcznym złodziejem. Wpływowi ludzie z obozu będą mieli dla ciebie różne zlecenia, podczas wykonywania których lepiej nie dać się złapać. Not really. Dlatego na początek proponowałbym ci szkolenie się w fachu złodziejskim. Clearly had some other quests planned. Tak się składa, że jestem najlepszym złodziejem w całym starym obozie. Actually, Finger is the best thief in Korinis, as we'll find out in Gothic 2. But anyway, yeah, they clearly planned some thieving-like quests or tasks for the player. I guess the thing that comes closest to it is the recipe of the sect. But guys, you don't need any thieving skills whatsoever for that. It's underdeveloped system overall in the first game. But we have a new entry. Fingers can teach me the skills of pickpocketing and how to open locks, which we're absolutely going to engage with. Pickpocketing just for the achievement, lockpicking, I'm going to show you how to open every single chest in the game, of course. So, anywho, I would now like to save the game, and given we have 30 learning points, I can show you the full dialogue for opening chests. So first of all, let's ask Czego what can you możesz mnie teach me? nauczyć? To zależy od tego, co chciałbyś wiedzieć. So, let's see what he says about lockpicking, and I want to show us the character sheet. So, untrained, like I explained last time, means 90% breakage chance if you choose the wrong direction, okay? Now, spending 10 learning points... Chciałbym nauczyć się otwierać zamki.
Nie wątpię. Cóż, początki nie są I zbyt love how they both trudne. whisper. Przede wszystkim musisz uważać, żeby nie złamać wytrycha. Musisz być bardzo cierpliwy. Wtedy nie będziesz potrzebował tylu wytrychów. Okay, now you will not see an option to master this further, but let's first check the mid-step. Open locks train means there's a 50% chance of now breaking it. Is this worth 10 learning points? No, but guys, it gets even worse. Let's now reopen this dialog box. To zależy od tego, co chciałbyś wiedzieć. And now you're gonna see the option to master opening locks. Chciałbym zostać ekspertem w otwieraniu zamków. Gdy nabierzesz już trochę doświadczenia, nauczysz się rozpoznawać dźwięk, jaki wydaje wytrych, zanim pęknie. Myślę, że powinieneś sobie z tym poradzić. Wsłuchaj się uważnie w dźwięki, jakie wydaje otwierany zamek, a nie będziesz potrzebował tylu wytrychów. Prawdziwy mistrz w tym fachu potrafi otworzyć każdą skrzynię, nie łamiąc ani jednego wytrycha. Okay, and what this means in practice, we sacrificed 3 entire levels, 30 learning points, to decrease the chance of breaking a lockpick in the incorrect direction to 10%. It's not even 0%, it's 10. We are a master at opening locks, and it's absolutely worthless, because I'm gonna show you every single chest combination. This might make more sense in, let's say, Arcolos Chronicles of Myrtana, where the locks are actually randomized, but with a set number of moves you have to do. But it's already taking on Gothic 2's dexterity-based system. The higher your dexterity, the less likely you are to break a lockpick, which I really like. In Gothic 1, this is incredibly undercooked and rather worthless, and even for the the lockpicking achievement, you don't need to master this at all, because I'm gonna show you all the combinations. Okay, guys? So, let's now reload the game and try to learn pickpocketing and see what happens. We will not be successful, actually. Czego? To za... So, pickpocketing. Chciałbym zostać zręcznym kieszonkowcem. Nie ma o czym mówić. Nie będzie z ciebie złodzieja, dopóki nie nauczysz się skradać. Sneaking, which is considered a special, not a thieving skill, because you can also use it for hunting for, less crime-related activities, is a prerequisite for learning pickpocketing, and that's why Fingers will refuse to do it. You need to actually enter sneaking mode and then interact with people from behind their back to initiate pickpocketing. That's the reason. This is not the case in the subsequent games. So, let's learn sneaking. Chciałbym umieć poruszać się niepostrzeżenie. Myślę, bez żadnej fałszywej skromności, że jestem jednym z najlepszych złodziei zrzuconych do tej przeklętej kolonii. Ale jeśli chodzi o skradanie się, powinieneś porozmawiać z Kawalornem. Okay, Fingers, you're making it very difficult to like you. Gdzie znajdę Kawalorna? Poluje gdzieś poza obozem. Pewnie znajdziesz go na drodze do nowego obozu. Na zachód stąd jest taki kanion. Tam znajdziesz opuszczoną chatę Drwala. Kawalorn powinien kręcić się w jej pobliżu. Now, we already know this, and we absolutely could have learned sneaking at the end of the previous episode, but I wanted to show you the unique lines from Fingers over Nie here, mógłbyś and also wstawić się these za ones. mną u Diego? To zależy. Jeśli udowodnisz, że nauczyłeś się czegoś w złodziejskim fachu, uznam, że będzie z ciebie jakiś pożytek. Jak mam to niby zrobić? Wyucz się którejś ze złodziejskich umiejętności. Naucz się skradać niepostrzeżenie, okradać ludzi albo otwierać zamki. Wtedy będziesz mógł liczyć na mój głos. Okay, and it doesn't matter what you're gonna learn, whether sneaking from Kavaliorn or lockpicking or pickpocketing from Fingers here, or Wedge in the new camp, just one of these skills and you're gonna get Fingers' approval. And I actually tested it. You don't get a higher approval for mastering every possible thieving skill. It's always the same kind of approval, I think worth 100 experience points, okay? So, let me also show this entry here. Fingers will speak up in my favor to me when I learn one of the thieving skills. So guys, the only thieving skill I recommend you pick up is sneaking for getting to some of the chests, but just forget about pickpocketing, although I'm gonna show you what that looks like later on during our crime spree for the achievement, okay? And opening chests you can do without any learning of the skill whatsoever. So another entry about Kavaliorn teaching us how to sneak and where he is, as if we didn't know that yet. Now guys, it's getting really dark here, so I'm gonna do something about my setup, as it's a very dark day today.
And I also need to go to the loo for a second, as we've been going for a long time, and I'm gonna be right back. The episode is not over yet. So let me save the game here, and I'll see you in a sec. Okay guys, I did something about the light, I've been to the confession room, I'm now free of all sins in front of the sleeper. Let's continue. So, I would like to talk to Sketty, who we now know also is another influential shadow. So, Czym what you się doing tutaj here? zajmujesz? Organizuję walki na arenie. Przyjmuję zakłady, pozyskuję nowych wojowników. No wiesz. Okay, so you let people fight here, huh? Myślałem, że stary i nowy obóz nie dogadują się najlepiej. Dlaczego pozwalacie obcym walczyć na waszej arenie? To proste. Raz w tygodniu organizujemy walki, a kopacze lubią patrzeć, jak szkodniki z nowego obozu dostają po głowie. That's fair. That's good Gdy money in walczy, that. któryś z nich przyjmuje więcej zakładów, a to dobrze wpływa na interes. Osobiście nienawidzę tych wieprzy z nowego obozu, ale w tych trudnych czasach żaden pieniądz nie śmierdzi. Okay, can we place a bet? Chciałbym obstawić walkę. Przecież teraz nikt nie walczy. Najbliższa walka odbędzie się dopiero za kilka dni. Będzie ogłoszenie. And this is another sad leftover from times when there were supposed to be arena fights. There will never ever be a fight announced, even if you challenge someone, and you can challenge 2 out of the 3 people here. Yeah, it's very undercooked, and again, this is one of those things Gothic Remake can really do something about. So, they even foreshadowed you might be fighting beasts in the old camp arena, which is pretty damn exciting. So anyway, Chcę dołączyć do we waszego want to obozu. join you guys, Możesz mi pomóc? just to deliver a bloody Pomogę letter. ci, jeśli zrobisz na mnie odpowiednio dobre wrażenie. Najlepsi wojownicy z wszystkich obozów przybywają tutaj, by stanąć w szranki na mojej arenie. Wyzwij któregoś z nich na pojedynek. Zobaczę, co potrafisz i jeśli mi się spodoba, może szepnę słówko w twoim imieniu. Okay, for that we need to get better. So train me. Zajmujesz się również szkoleniem wojowników? Tak, ale nie za darmo. Jak chcesz, żebym cię czegoś nauczył, musisz zapłacić. Sketty over here is a bit of a shark. Now, 50 ore is an excellent price to pay for learning in, and guys, I absolutely recommend you do, unless you're interested in the pickpocketing achievement. In that case, please hold off from learning how to actually fight yet. We're gonna need those 10 learning points to learn sneaking for 10 and master pickpocketing for 30 to unlock the achievement and then reload the game in a future episode, okay? So unfortunately we're gonna do this, but Sketty over here asks for 50 ore. There is another equivalent, Przepuść mnie. a mercenary named Quid in the new camp, who actually only asks for 30 ore, which is really interesting. Then, to master one-handed weapons, which both Sketty and Quid can teach you, Sketty will ask for 150 ore, and Quid will only ask for 50. You know, so it's cheaper in the new camp. I guess that's what they meant via more reasonable prices. When it comes to services, that applies, but when it comes specifically to trading with merchants, there's just objective value in the game, okay? So anywho, there are 3 champions, 1 from each camp. Let's talk to the one from the Brotherhood. Most interesting looking guy. Co tu robisz? Ja walczę ku chwale wielkiego śniącego. Okay. Walczysz na arenie? Oh, poor Sketty in Zostałem the wybrany distance. przez moich mistrzów, by bronić na arenie honoru obozu na bagnie. Przyświeca mi więc wyższy cel. Walczę, by pokazać niewiernym, jak wielka jest potęga śniącego. I mean, this guy kind of scares me. So what does he have to say about the Kim sleeper? jest śniący? W naszym obozie znajdziesz świętych mężów, którzy odpowiedzą ci na to pytanie znacznie lepiej niż ja. Powiem ci tylko tyle. Śniący będzie naszym Zbawicielem. Przyprowadził nas tutaj i z jego pomocą uda się nam stąd wydostać. Chcesz przez to powiedzieć, że czekacie, aż wasz Bóg zwróci wam wolność? Tak, Well, they're not nasze just oczekiwanie waiting. wkrótce They're dobiegnie doing stuff. końca. W tej chwili przygotowujemy się do rytuału wielkiego przyzwania. Tell me more about this invocation. Na czym polega rytuał, który planujecie? Nasi I wanna see it from prorocy safe distance. przewidzieli, że wspólne przywołanie śniącego jest jedyną drogą do odzyskania wolności. Jeśli chcesz się jeszcze czegoś dowiedzieć, powinieneś udać się do naszego obozu. And your camp is... Mógłbyś opisać mi drogę do waszego obozu? W starym obozie znajdziesz kilku nowicjuszy bractwa, którzy chętnie wskażą ci drogę do obozu na Balparves. bagnie. We talked to the guy Znajdź already. któregoś z nich i porozmawiaj z nim. We now have a couple of reasons to go to the Brotherhood, but we're gonna do that later. For now, how about we challenge this guy? Wyzywam cię na pojedynek na arenie. Zabicie kogoś takiego jak ty nie przysporzy raczej chwały śniącemu.
Stanę z tobą w szranki dopiero wtedy, gdy okażesz się godnym rywalem. And Ale jestem unfortunately- pewien, że wojownicy z nowego obozu nie będą mieli takich skrupułów. Even if we become the strongest person in the entire colony, Gorhanis will never ever consider us worthy. We Czy can jestem już ask. dość silny, żeby się z tobą zmierzyć? Nie. Jesteś jeszcze zbyt słaby. Nie This is sprostasz all mi we'll w ever hear, walce. which is very disappointing. He will never consider us strong enough. They forgot to implement this. There is no level character sheet check or anything like that. Something I want to show you guys. You can generally tell how powerful the person you're staring at is by the way they hold their weapon. Nameless holds it like an incomplete. Chcesz mnie zaatakować? Gorhanis and Karim over here hold it down, ready to attack very Schowasz quickly. to sam? Even the speed with which they Mądrala. unsheath and sheath their sword is incredibly fast. That is, however, not the case with Kirgo over here. He is practicing, but he has more practice ahead of him. Co chcesz zrobić z He tą holds bronią, the człowieku? blade upwards. He's not as skilled as Gorhanis and No i but definitely Szybko more się skilled than uczysz. we are. Kirgo over here has also been in the Nyrus prologue demo, the guy clearing the rubble who taught you how to fight a little bit better if you've played it. Cześć, jestem tu nowy. Naprawdę? Opowiedz mi coś o zewnętrznym świecie. Już od miesiąca nie miałem żadnych wieści z zewnątrz. Jestem Kirgo. Walczę na arenie. And just like in Nyrus prologue demo, this guy is actually pretty damn friendly. Jesteś dobry? W walce? Nie zajmuję się tym zbyt długo, ale wygrałem już swoją pierwszą walkę. He knows where he's at. I respect that. Chciałbym cię wyzwać na pojedynek na arenie. Co? Not a good Ale idea. ja nie chcę z tobą walczyć. Może napijemy się po prostu piwa i pogadamy o zewnętrznym świecie. You know, this time let's accept the beer, but there will come a day when we will fight. Dobra, daj mi piwo. Proszę bardzo. Dzięki. Obawiam się, że nie mogę ci zbyt wiele powiedzieć o wydarzeniach na zewnątrz. Prawie 2 miesiące przesiedziałem w ciemnicy. Zaraz potem trafiłem tutaj. So Wielka Nameless has szkoda. been in the dungeon for Cóż, 2 trudno. months. Interesting. Całkiem nieźle się trzymasz jak na kogoś, kto przesiedział w celi 2 miesiące. This, in theory, could be the reason why Nameless Hero is so incompetent and everything. Could be that the 2 months in the dungeon have had such negative effect on his physical well-being that he's weak, he's not very nimble, he cannot wield weapons properly, he cannot even pick pockets or open locks properly. This is one way this could be explained, that he's not as incompetent as it might seem, it's just the exact moment when he's thrown to the barrier, he's not at his best, essentially. This is a similar philosophy they'll take in the sequel, Gothic 2. I zamierzam się postarać, żeby tak zostało. To dlaczego tak ci zależy na walce z jednym z nas? Chcę zasłużyć na szacunek w obozie. To znaczy, że chcesz przekonać do siebie Skatiego, tak? To jeden z bardziej wpływowych ludzi w zewnętrznym pierścieniu. Może będzie pod wrażeniem, jeśli uda ci się mnie pokonać. Ale jeśli naprawdę chcesz go do siebie przekonać, powinieneś stawić czoła Karimowi. Tylko obawiam się, że on może być dla ciebie za dobry. Jeśli nadal chcesz ze mną walczyć, daj mi znać. Chociaż nie chciałbym ci robić krzywdy. I like this guy. Anyway, there will come a time, don't you worry. And look, Kirgo is already green, he likes us, and we were supposed to share a beer. That didn't actually happen, even though we got one. I remember in the original unpatched version of the Gothic, the logic would be that you give Kirgo the beer, even though he says he gives you one, which always confused me. By the way, guys, for those of you who played Gothic 2, remember what's gonna happen in this dark room? Bah. Anyway, that's all I'm gonna say. Let's talk to the champion, Karim. He's supposed to be even better than Gorhanis, although I doubt it. Jestem tu nowy, a ty kim jesteś? Jestem Karim. Widzę, że trafiłeś tu niedawno, inaczej już byś o mnie usłyszał. Jestem najlepszym wojownikiem, jakiego ten zawszony obóz kiedykolwiek oglądał. Wyzywam cię na pojedynek. Chodźmy na arenę. Ty? Takich jak ty zjadam na śniadanie. Dobrze ci radzę, chłoptasiu. Spadaj stąd. And the thing is, guys, I have nothing against Karim, but apparently the only way to fight him is to actually piss him off. Let's see how successful we'll be about that. Boisz się, że oberwiesz, tchórzu? Nie stać cię na nic lepszego, chłopcze? Any better ideas? No, not really. Pomyślmy. Nie przychodzi mi do głowy nic, co byłbyś w stanie zrozumieć. Może jednak powinieneś spróbować. Well, okay, let's give it a try. So, how about your mother's a sheep shagging? Interestingly enough, in Polish, he will actually insult his father, not his mother. To może tak. Twój ojciec zabawiał się z owcami. Cóż,
Wciąż były takie plotki. Okay. Then we have this one. Z początku chciałem powiedzieć coś o twoich wątłych ramionach, ale potem zobaczyłem twoją paskudną mordę. To twoja ostatnia szansa, żeby odejść stąd o własnych siłach. Guys, and this is the point where I think the option we have here about kissing Gomez ass should not yet have been available. Which is why I'm gonna step away now. Dobra, spokojnie. Zapomnijmy o całej sprawie. Because I think Nameless should actually go to the new camp and experience the way people are thinking there to truly come up with an insult for Karim about Gomez's ass. I think this only makes sense once we've been to New Camp and understand how the mercenaries there think, you know? So, this is how I'm gonna sort of structure it, and also if we were to fight Karim, we would just get our ass kicked, so there's no point, really. Anywho, guys, we have forged lots and lots and lots of swords. What I want to do now is get some of our ore we used to pay people back, and also get our hands on an armor and weapon. So, pokaż mi swoje towary. Mam tu tylko... Let's get this. And I think we can get a few arrows and 6 crude swords, and we have this back, which is excellent. And now we can buy the light pants, so to speak. Masz dla mnie jeszcze jakąś zbroję? Cóż, myślę, że znajdę The coś, nice co thing cię is they zadowoli. tell you the cost and the statistic of those pants in the dialogue conversation here, and this is what I talked about, guys. Why ore is a little bit better than ammunition as a currency. You cannot, and I repeat, you cannot pay with arrows or crossbow bolts, okay? Potrzebuję lekkich spodni kopacza. Dobry wybór. Oh my god, I almost forgot about something I want to show you. Anyway, just in a sec, let's finish with Fisk here. So, Light Digger's trousers give us 10 protection against weapons, so like 2 amulets of neck combined, and a small protection against fire, which isn't really gonna be all that useful in the game, the magic and fire protection. But anyway, this is what they look like. We see plenty of diggers wearing them, but we've seen bulkier pants. For now, after we paid Fisk 250 ore, this got added up to the ore he already had in his merchant interface, and now we can use some of these swords to get our ore back, which is an incredibly cathartic feeling. And let's give 10 back, like this. Or you know what, let's also get the Digger's Discipline. And I think we'll need to give 10 more ore back, because we have nothing else to sell, just the crude swords. We still have a few, that's excellent. And now, let's get the heavy bands. Cóż, Oh, sorry, not heavy, just the normal ones are the better variety. Dobry wybór. So, we didn't really let the light digger's pants shine at all. We are immediately gonna switch to heavy, but we're gonna need them in today's episode. And let's equip Digger's Discipline, a 20 damage weapon requiring just 10 strength. The disadvantage is, oops, didn't want to drop it, is that it's significantly shorter than the Withered Axe. Let me show you. This is Digger's Axe, Withered Axe, and this is Digger's Discipline. Yeah, but it's worth the extra 7 points of damage, okay? Now, one thing I want to show you, I always assume Mordred uses his courier talisman to enter the castle and steal from ore barons, but maybe Mordred is a resourceful fella. And this is how he enters the castle. You can use the marketplace to reach this part of the dungeons, and you're for all intents and purposes inside the castle. However, there is a door that can only be opened via a key you're gonna get at the very end of the game. So unfortunately for now, this is gonna remain a mystery, okay? And do not even try to open a door that requires a key, you're just gonna break lockpicks, okay? So, for now, I'm thinking we go to Diego, because Diego is essentially gonna offer a nice summary of all the quests we accepted, and actually one of them should be about Sketty. Sketty, the master of the arena, will be impressed if I challenge one of the fighters. It doesn't say he'll be more impressed if you beat Karim rather than Kurgo. And also an entry about him being able to teach us how to handle one-handed weapons. Again, I really recommend this, but because of the pickpocketing achievement, and I want to at least let pickpocketing shine, I'm not gonna learn it now, which is gonna make the final part of today's episode extremely difficult. We'll see how many attempts it will take me. But we'll have to survive an ambush. Why? We're gonna get into trouble. How we're gonna get into trouble? Let me talk to Bloodwind for that in a second. For now, let's have Diego
do a summary of all the tasks we undertook but not yet completed in the old camp. Jak tam z moją opinią w obozie? Rozmawiałem z kilkoma ludźmi. I? Scotty powiedział mi, że nie może się doczekać na twoją walkę z Kirgo. I nie może się doczekać, kiedy staniesz do walki z Karimem. Świstak czeka na swój miecz. Zdecyduj się wreszcie, czy zamierzasz mu go oddać, czy nie. W przeciwnym wypadku może pomyśleć, że zwiałeś z jego rudą. Moim zdaniem zły myli się co do Neka. Był uciążliwy, to fakt. Ale nie wierzę, żeby zdezerterował do nowego obozu. Mówiłem ci już o rączce. On może cię wiele nauczyć. Muszę poważnie porozmawiać z Dexterem. Wykorzystuję cię do załatwiania własnych porachunków. Everyone does, Jeśli not chodzi just o nasz Dexter. test, nie ma żadnych przepisów. Jeśli uda ci się dokonać czegoś takiego, to będzie wielki krok do przodu. Ta sprawa z Mordragiem to nie lada wyzwanie. Niezły z niego wojownik. Musisz porządnie poćwiczyć, jeśli chcesz go pokonać. Bierz się do roboty. Here's the thing about Przed Mordrag. tobą jeszcze daleka droga, jeśli chcesz do czegoś dojść w tym obozie. A terrible fighter. Just like us, he wields one-handed się. weapon in two hands. Mordrag is not a good fighter. He's good with bow, but that's kind of completely beside the point, okay? So anyway, that was a lovely summary of all the different quests and tasks. Oh, and I think we can also get some ore back from Graham over here. Let's see. There we go. 150, essentially. Okay. And I think we can still, I guess, technically sell one of those crude swords to Fisk for 50 ore back, but we can also do that later. We'll see. There we go. For now, I'm just looking for Bloodwind, because I want to show you how to unlock an achievement, a very important one. Oh, I don't want to go through Kyle's hut again. And we should probably let Whistler have his sword. Okay, but Bloodwind first. Remember, you still have time until the 4th day will appear in your journal. That's when Whistler is gonna get angry. Miło cię widzieć, przyjacielu. No i jak tam z twoim wsparciem finansowym? Wciąż zalegasz z And this 10 is bryłkami rudy. why Bloodwind, unlike Jekyll, is an absolute piece of shit. He will fleece you every single day. You let bullies get away with something, they'll be back. Nie będę ci więcej płacił. Dość już ode mnie dostałeś. Zawiodłem się na tobie. Taki z ciebie przyjaciel? Dobrze, jak sobie chcesz. Od tej pory I'm sure sam his heart is zajmę się. broken. Ja umywam ręce. Bez obawy, jakoś sobie poradzę bez twojej pomocy. To się dopiero okaże. And Nameless feels cocky. He has pants, he has a good weapon now. Do zobaczenia. Trzymaj się, kolego. And notice how Bloodwind's name is no longer green. He's no longer our friend. That's how this works, guys. So anyway, in the meantime, let's give Whistler his sword. Mam dla ciebie miecz. 200 experience points. Great, no? Tak czy inaczej, wyświadczyłeś mi przysługę. Teraz ja wyświadczę przysługę tobie. Jeśli Diego zapyta o ciebie, opowiem się za tobą. Póki co, trzymaj się. And we can ask Whistler how's it going afterwards. Świetnie. Wyświadczyłeś mi przysługę. Teraz ja wyświadczę przysługę tobie. Powiem Diego, że można na tobie polegać. And guys, we did over with the one and only time-sensitive quest of the game. Again, technically there's another one in the new camp, but yeah, you can rest easily now, and no need to rush. So, Whistler was content when I gave him the sword he wanted. He'll recommend me to Diego. That's fine, we don't particularly want it since we don't even have the strength to wield it. Now, Bloodwind, in the meantime, had time to talk to a few people to convince us to reconsider. And Herrick, that guy over there, is one of them. Now, the reason I'm saving is not because this is going to be a tough fight, but because Herrick can start running, and then everything's gonna go to hell. Zaczekaj. Słyszałem, że gadałeś z Bloodwinem. A co? Czego chcesz? Niezły z ciebie gość. Niewielu ma tyle odwagi, żeby mu podskoczyć. A to oznacza, że teraz my wszyscy będziemy musieli płacić twoją dolę. Not my problem, Postaram guys. się, żebyś o tym pamiętał, gdy Bloodwin znowu poprosi cię o datek. Schowaj broń. A, rozruba. Schowaj broń. Schowaj broń. Okay. Odłóż broń! I'm so focused when I want to block. No i po facecie. Excellent. Now, guys, this is important for an achievement. Pick up the nail club. You can also loot him. Ooh, Razor, someone shaves themselves. Let's equip the nail club, and remember, we need to beat someone with their own weapon. And Herrick is essentially a crimeless victim.
They usually say victimless crime. But the thing is, he's one of the few NPCs you can taunt into combat over and over and over without other guards interfering. This is the line we were able to tell to Herrick the first time around, and look at his face, he's terrified of us, because he as an NPC remembers we kick his butt. Myślisz, że taki twardziel z ciebie? Może spróbujesz szczęścia ze mną? Chcesz dostać w czapę? Cóż, nasz klient, nasz pan. Nasz klient, nasz pan. And the achievement for beating someone with their own weapon should now in theory unlock. By the way, the line Herrick said, nasz klient, nasz pan, it literally means our customer, our king, you know? Which is a great way to put it. Okay, Jesse, I know you want to talk to me. Whenever NPCs are engaged with some activity, sometimes even Herrick will know to address you when he's sharpening a weapon there. You need to save the game and reload, and unless you know this in advance, you're gonna miss out on a lot of conversations, so I'm gonna show all of them to you. Jesse is supposed to talk to us automatically. Jesse, okay, maybe some encouragement like this. Ha, czyli jednak wiesz, co dla ciebie dobre. Hej ty! There we go. Słyszałem, że nie chcesz płacić Bloodwinowi za ochronę. And we start Czego another chcesz? achievement. Chcę cię ostrzec, Bloodwin zapłacił paru ludziom, żeby cię załatwili. Quid pro quo. Widziałem, jak rozmawiał z paroma osobami, na przykład z tamtym gościem Herekiem. Bóg wie, kogo jeszcze wynajął. Jeśli chodzi o Hereka, to twoje ostrzeżenie jest nieco spóźnione. Na pewno rozmawiał z kimś jeszcze. Możesz mi wierzyć, uważaj na siebie. That is kind of terrifying, honestly. And yeah, Jesse will never tell this to you before Herrick ambushes you. Only after Herrick ambushes you, Jesse warns you about something you Dlaczego already opowiedziałeś knew mi o about. Bloodwinie? Bo za przysługę należy się przysługa. Jesteś mądrym chłopcem, chyba się rozumiemy. Ja wyświadczyłem ci właśnie przysługę, więc teraz twoja kolej, żeby mi się odwdzięczyć. Now you don't need to do this, guys, at all. There's nothing in it for you but an achievement on console versions. There's not even experience, and it's gonna cost you 10 ore, but it feels good to make friends. Co dokładnie masz na myśli? Nie mam już rudy, a Bloodwin i mnie zaczyna dobierać się do tyłka. Pomogłem ci, Bloodwin. więc mógłbyś zapłacić za mnie te 10 bryłek, które zalegam, co? Powiedz mu, że to ode mnie. Okay, and you can be a dick about it, or you can do... I'll see what I can Zobaczę, do. co się da zrobić. Dzięki, stary! Ocaliłeś mi życie. Daj mi znać, jak już wszystko załatwisz, dobra? Oh yeah, one thing I forgot. Let's switch back to a good weapon. Alright, now Bloodwin is... I cannot tell if he went to that direction or that direction. No, I think that's Jackal's territory already, so let's go here. I was kind of hoping Bloodwin would be, you know, still standing nearby, but oh well. It's a living, breathing world and everyone has their schedules. Okay, this is something I really struggled with when playing the first Witcher. My god, the schedules were so unpredictable of all the NPCs. Okay, so, Jesse sent me to pay his 10 ore Jesse back to przysyła him. mnie, żebym zapłacił jego 10 bryłek. Powinieneś raczej zapłacić swoje 10 bryłek. Ah, don't worry about that. Zapomnij o tym facecie. Jesse i tak długo nie pociągnie. Jesus Christ. Nie, zapłacę za niego. Masz tu jego 10 bryłek i zostaw go w spokoju. Dobra, jak sobie chcesz. Do zobaczenia. Trzymaj się, kolego. Now the annoying thing about Bloodwin is that from now on, every single day he's gonna walk near you. He's gonna interrupt you and ask for 10 ore. And you wanna know something funny? This happens even if you join Gomez and become a guard. He's still gonna fleece you for 10 ore. But at that point, I guess it can be interpreted as a little joke. Anywho, we paid for Jesse, we can report back to him and the quid pro quo achievement should unlock. Zapłaciłem Bloodwinowi. Tak? To świetnie! No, to teraz jesteśmy kwita. And you can be like, what? I spent 10 ore on a clue I knew about anyway? Co? Wydałem 10 bryłek na cynk, o którym i tak już wiedziałem? Na to wygląda. But afterwards you can still say this line and you have to say both lines. The dialogue's not gonna end unless you say both. Dokładnie. So the order is up to you. myje. Okay, that's funny. So there's gonna be an achievement in it for us on console, so there's something. Now, we know from Jesse, nevertheless, it's still a valuable hint, I think, that he talked to one other person. It's not all about Herrick. And we are halfway through the achievement, living dangerously, for dealing with all the people Bloodwin hired. Believe it or not, there's 3 more. And it's not a coincidence that
Upon approaching our friend, the other newcomer, Grim, Hej, ty! he Czy now to wants nie to ty talk to chcesz us. dołączyć do naszego obozu? A jeśli chcę? Mógłbym ci pomóc. Jak? Na zewnątrz obozu siedzi 2 gości. Jeden z nich ukradł coś cennego magnatom. To cenny amulet, który miał nam zostać przysłany z ostatnim transportem ze świata zewnętrznego. Któryś z nich powinien mieć ten amulet przy sobie. Jeśli zaatakujemy ich razem, powinno nam się udać. Sam raczej nie dam rady. Co ty na to? So, what will happen once we have it, since there's 2 of us? A co się stanie, gdy już zdobędziemy amulet? To proste. Zwrócę go magnatom i odbiorę nagrodę. Przy okazji powiem im, że mi pomogłeś. Ta wiadomość na pewno dotrze do Gomeza. Okay, no, this sounds like you're trying to screw Nie, us over. albo dzielimy się po połowie, albo baw się sam. Niech będzie pół na pół. Nagrody wystarczy dla nas 2. To jak? Mogę na ciebie liczyć? Nameless said "Bausch sam" in Polish, which essentially comes down to "have fun on your own," which I think is a way better line delivery than what was there in the English. Anywho, count me in then. Pójdę z tobą. Świetnie. Daj mi znać, gdy będziesz gotów. Guys, I think I'm gonna regret this, but let's go now. Jestem gotowy. Chodźmy po ten amulet. Zatem do dzieła. So, combining Neck's amulet and the Digger's pants, we have 20 protection against weapons, which is great. I would also like to equip the short bow and also the 2 scrolls of Firebolt. And once we step outside the old camp, I'm gonna explain something to you, because people in civilized areas don't like it when you draw weapons or even get magic out. They get nervous, which is a cool reactivity, really. But let's follow Grim for now, and I want to show you something. If you hold the spacebar or whatever hotkey or button you have assigned to just drawing a weapon, you will notice the Nameless is ready but doesn't actually do it. And when I was a kid I thought this is a bug. Then I experimented with it and I found out something cool. You can, using the directional keys up or down, switch between going through range weapon, melee weapon, and cycle magic. If you have more than 1 scroll equipped or runestones later on, you can keep circling to the side. So again, it comes down to range weapons, melee weapons, or magic. See that? This is how, without even opening inventory and using any kind of interface, you can select anything you have pre-equipped in that inventory. This is incredibly immersive. And my god, I really hope this will make it into the Gothic remake somehow. Although with a hotbar, it doesn't really need to. Still, this is incredibly cool. And I want to have the bow ready, the firebolts ready, and our Digger's Discipline sword ready for what's about to happen. Because Grim here, he's a cheeky fellow. And he's gonna ambush us. So I'm gonna save on both save files. And now, the best strategy for this, and now you know why those 2 guys outside were waiting for a friend in the previous episode. Grim is their friend, and they set up the perfect ambush after talking with Bloodwind. It's all connected. But if we do this, they're not gonna mess with us any longer. The problem is, we'll be very outnumbered. So, what I recommend first... Grim? Oto jesteśmy. Daleko od twojego kumpla Diego. Cast at Grim. Mam ci przekazać pozdrowienia od Bloodwina. Then, let's get the sword out, just to be able to block a few blows. And this is very difficult, because you never know which one Nameless is gonna aim at, and they also, those bastards, run away. And if they run away to the guards, then the guards are gonna join in. It's also gonna make it very difficult for us to loot them. Now Grim, we started dealing damage to you. I want to finish the job. Excellent, so as to get him out of the way. Furthermore, we need to be mindful that he's not gonna stay down forever. There is a timer after which he's gonna wake up. Okay. And let's deal with this bastard. Oh. That was a good block. And he's already running. Oh my god. This is so annoying. Okay, guys, we did it with some saves coming involved. But honestly, if it wouldn't be for them running, or if you don't care about them being alive or not, I even recommend going for the short bow instead. And especially if you improved your bow skill at Cavalorns in the final previous episode, okay? Now let's loot their bodies. And also, whilst they're down,
you can effortlessly loot the chest. Now, the reason I'm saving and loading over and over is that this resets the timer for how long they stay on the ground completely. So this way they are not even gonna get hostile against seeing you pick their chest. And you know what? For the ultimate flex, one of these guys had a loot on them. The first time you play a loot, you get experience. Isn't this just so badass? I'd like to think the Nameless beat them with this loot. Ty głupcze, chciałeś mnie zwabić w pułapkę. Hej, stary! Look at Jedziemy na Grim's tym mouth samym shaking. wózku. Ja też nie zamierzam ryć pod ziemią do końca moich dni. Dlatego wypełniam polecenia strażników. Ja też chcę dołączyć do obozu. Zresztą sam zasłużyłeś na cały ten bajzel. Dlaczego zadarłeś ze strażnikami? Osobiście nic do ciebie nie mam. To jak będzie? Wojna czy pokój? I mean, honestly, I get Grim. Like, a god's gonna walk to you, give you a task, you do it, or you're gonna get into trouble. Like, it's... Niech będzie What was pokój. he supposed to do? Cieszę się, że mogliśmy to sobie wyjaśnić. Najlepiej zapomnijmy o całej sprawie. Od tej chwili jestem po twojej stronie. Gdybyś jeszcze kiedyś wpadł w tarapaty, możesz na mnie liczyć. sure. W końcu jestem Look. ci coś winien. Grim, I never ever gonna trust you again, you piece of shit. I get why you kind of had to do that, but anyway, there's no unique dialogues with these guys. Tak, pokonałeś mnie. To Outside była of this. piękna walka, ale teraz daj już sobie spokój. And honestly, if you end up killing these guys with your short bow, for example, Spokojnie, wygrałem. no harm done really. No one in the old camp is gonna care or mind, okay? So, and honestly, these guys wanted to do you in, so we're already very merciful with the way we handled Grim. Now guys, one thing I want to do as a finale for this episode is Merchant in the old camp. I think this mentions Cavalorn, sorry, not merchant, tutor outside the camps, there we go. Cavalorn should be a merchant outside the camp, but anyway, we want to learn how to sneak, okay? Not yet how to do both. Sneaking is something as I want to include in my Jack of all trades build, and also it is something that is very useful for me to show you for the pickpocketing achievement later on, and something that's going to enable us to, not effortlessly, with some effort involved, pick the entire old camp clean, okay, in an upcoming episode. So there are multiple reasons why we want to do sneaking, and it can occasionally be useful also for hunting animals, like sleeping scavengers we've seen in the last episode. So I'm gonna go to a very familiar place, Cavalon's hut, of course, and I want to both trade with him, but also maybe sleep in his hut till evening to set up the next episode. Let's see. So, hello, long time no see you. Pokaż mi swoje towary. So, what does he still have? Does he have a few arrows we could buy? That's essentially it. Okay, fair enough. And if I do all this, do I have anything else to sell him? We have that razor from Herrick, but it's the only razor we have. Nah, not really. Okay, so 81 arrows. That should be sufficient. I guess I was supposed to first check the quantity of arrows we want. Oh, one correction I need to make. I said that the trade is only going to be accepted last time if the numbers in both columns match. That's not true. You can absolutely sell higher value stuff for lower value stuff in return. The merchants are only too happy to accept that. So sometimes when you cannot exactly put the money down, you can actually give away extra value for free. There'll be a few occasions where I will probably do that when we will no longer care, right? Just to make things go faster. So, a few more arrows. And now I want to learn sneaking. Chciałbym poruszać się bezszelestnie. I słusznie. Skradanie pozwoli ci dostać się niepostrzeżenie do cudzych domów. Albo po cichu zajść od tyłu przeciwnika. Chodząc na lekko ugiętych nogach, będziesz mógł uważniej obserwować grunt, po którym stąpasz, no i łatwiej będzie ci balansować ciałem. Oczywiście ktoś obserwujący cię z boku natychmiast nabierze podejrzeń, więc skradaj się zawsze, nie będąc widzianym przez osoby trzecie. Zapamiętaj sobie dobrze, co ci powiedziałem. I przede wszystkim nie daj się złapać. It's funny because Cavalorn teaches us sneaking as if we were a thief, yet he's a hunter. This is the description I would expect from Fingers. Yeah. Anyway, let's hold off learning that bow still, for now, until we master pickpocketing for an achievement, and then we'll be able to redistribute the rest of the learning points freely. The fact that we now know sneaking has unlocked the possibility to learn pickpocketing, but remember, to master pickpocketing we actually need 30 learning points, so we're gonna do that in future episode. For now, Cavalorn said do not get seen or caught while sneaking,
but he doesn't seem to care for some unknown reason. But others will. They will start Dlaczego yelling. tak się skradasz? Never mind. Now he cares. Interesting. So this is gonna be invaluable for lockpicking chests. For now, let's see, it's 17:20. We can rest for an hour and 40 minutes to reach the evening and refill our health after the encounter with Grim. This is still gonna be within the third day because it's the next closest hour that's preset for these options on the bed, okay? So again, resting like this is 3 health points, but again, if it's not your first time playing Gothic, but you've never attempted it, I really encourage you to try to play the whole game without resting once. You'll see there are plenty of resources. I mean, we have over 100 roasted meat to essentially keep you going throughout the entire game. And the more damage you take, you're probably gonna end up looting some more healing items in the process, and so on. So anywho guys, where am I going now? Where do I want to end the episode? Well, I want to open the map to the old mine here from Graham, and we can see, even without the dots, where the old map is. I'm gonna make it to the bridge guards that we're familiar with after previous episode and save the game there, okay? I think we've been through a lot. This was a long one. I mean, I started early today, but it actually became really dark over the time of me recording. And yeah, over 2 hours just for our first initial exploration of the old game. But it is the not geographically largest hub, but the most detailed, well thought out hub of the game, okay? Old camp got the most attention. But that's not to say the other camps are pushovers, not at all. And on this bridge, I'm gonna save the episode and essentially say my farewell. I really hope you enjoyed it. Despite us not leveling up once, we've done so much. We have some really good gear to keep us going, and there's even better stuff to be waited. But for the next episode, I really want to go to the old mine because it's honestly the next safest place to go to, and there's some really easy dialogue-based quests you can do early to get some experience, and even a very precious ring that's gonna make us stronger. Okay guys, so I hope to see you next time, and I'm gonna say farewell, but not before I say thanks to my absolutely amazing patrons, without whom I would not be able to do this. Blangupel, Mick, Severin Drax, Enstickle, KT Danger, Boo2, Basic Brownie, Bino, and Alex Clark. Thank you guys so much for being my loyal Winstons and for serving us Snuff's soon-to-be infamous Meatbug Ragu. Next, I would like to say big thanks to my caretaker Winstons, Michael McConkey, Karavetu, Renegade Durney, Blanket Fox, Jonathan Jones, Dig the Bee, and PD92. Thank you guys so much for your support of the channel, and also thank you for opening a daycare for all the sheep molested by mud, giving them a place where they can finally feel safe. I would also like to give special thanks to my brave veteran Winstons, Andrea Paviglianiti, Alexander, and Richard Dearman. Thank you guys so much for your valiant support of the channel, and also for sharing your know-how on warfare and teaching Nameless how to forge a proper sword. We've put that to practice 22 times today, and there'll be more where that came from, making us one of the richest people in the colony. And finally, I would like to give one very special thanks to my one and only fine vintage Winston, Akira Foxmind. Thank you so much for your long and incredibly generous support of the channel. I couldn't do it without you. And also thank you specifically today for providing us with some mind-expanding medicine. With your contacts, we've been able to hear little bits and pieces of Sleeper's voice, which permanently expanded our mana pool. I wanna know where this stuff came from, and we're gonna find out soon whether the Brotherhood is up to something or not. And on a final note, I'd like to say thanks to my free Patreon members, and also say thanks to all of you who have watched this video and made it to the very end. This was an absolute behemoth. And I also want to give special thanks to Vertigo for sharing his badass voice with me. You'll hear his voice whenever we'll be doing recap of the previous episodes in the same format like we did today. There's really no one else that can set the perfect Gothic mood like he can. Check out his channel and his lore series videos, or the iceberg if you haven't done so already.
Furthermore guys, like I said, at the end of each of these videos I like to do a brief summary of everything we've achieved. So in today's very social episode, plenty of dialogues, very little action, although the action that was there, especially at the very end, was pretty damn dangerous and exciting. We have not leveled up once, but we have spent our 10 learning points to learn sneaking. Furthermore, we are equipped with Digger's Discipline, with a short bow, with Digger's Trousers, sort of the almost best armor you can get before actually joining a faction, and along with Neck's Amulet we have decent protection. Furthermore, we carry 228 arrows. Add that together with 353 ore nuggets, our fortune is roughly at 581, which is not bad at all. And finally, we have unlocked 6 new achievements, so our achievement progress is 7 out of 51. We are getting there, guys. Nevertheless, I hope you enjoyed today's episode. I'm gonna work hard on the next one, and until I'll see you again, may the sleeper awaken. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. W tej historii musi być jednak w dzisiejszych czasach na nikim